Witam serdecznie. Pierwsze forum głuchych. Jesteśmy tu, z 1916 roku jest ten budynek. Tu była kiedyś fabryka żelaza, różnego sprzętu. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie żelazna dyskusja, mocna dyskusja. Dzisiaj zaczynamy od tematu edukacji. Bardzo proszę po kolei, albo w tą stronę, albo w tą stronę. Proszę się przedstawić i też powiedzieć trochę o swojej edukacji. Czy było się w szkole specjalnej, czy w szkole integracyjnej, czy w szkole masowej? Jaki był ten poziom, jaki macie poziom wykształcenia? Bardzo proszę, kto zaczyna? Która strona? Nazywam się Alicja Nowogrowska i chodziłam do szkoły podstawowej z klasami integracyjnymi. To była szkoła masowa i też chodziłam do gimnazjum w takim samym stylu. A liceum to już była klasa masowa, ale miałam szczęście, że trafiłam akurat na małą klasę, czyli mniej uczniów się zapisało i takie bardziej kameralna klasa wyszła. Jestem po studiach technologii żywności i żywienia człowieka, czy zrobiłam studia podyplomowe z arteterapii, z elementami psychologii twórczości. Okay. Nazywam się Paulina Lewandowska. Obecnie jestem doktorantką szkoły doktorskiej na 4. roku. I jeśli chodzi o moją przeszłość edukacyjną, to najpierw było to przedszkole, zerówka tak zwane Montessori. Następnie szkoła podstawowa z klasami integracyjnymi przez pierwsze 3 lata szkoły podstawowej. Potem przeniosłam się do szkoły niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Była to szkoła ogólnokształcąca z kolegami, z koleżankami, których znałam jakby od malutkiej, jak byłam malutka. Następnie szkoła była zespół szkół, znaczy gimnazjum i liceum także były ogólnokształcące i klasy były dosyć spore. Ale myślę, że ważną kwestią w tym wypadku było to, że w gimnazjum akurat te osoby, które były w klasie, były także jakby w poprzednich latach, więc było mi łatwiej, mimo tego, że duża grupa była. W liceum było już troszkę gorzej, z tego względu, że były nowe twarze dla mnie i duża grupa też. I po liceum kontynuowałam swoją edukację, podjęłam studia licencjackie i magisterskie. Mam 2 tytuły magisterskie, nie wiem jak to powiedzieć. Mam po prostu 2 magistry, dokładnie. No i teraz jestem na kolejnym poziomie edukacji, właśnie doktorancki poziom. Ja mam na imię Dominika Kochańska. Niestety chodziłam od początku do szkół masowych i przedszkoli i zerówek też masowych. Skończyłam kognitywistykę, studia magisterskie, a teraz jestem doktorantką filozofii, gdzie badam tożsamość osób słabosłyszących, żyjących na pograniczu 2 światów, głuchych i słyszących. Nazywam się Weronika Bamarec. Od początku chodziłam do szkoły masowej. Wcześniej nie miałam pojęcia, że są w ogóle szkoły dla niesłyszących. W pierwszej gimnazjum dowiedziałam się, że są szkoły dla niesłyszących. Poszłam od drugiej gimnazjum do szkoły dla niesłyszących w Kielcach. Byłam przez 2 lata tam. Potem przeniosłam się do Krakowa, też do szkoły dla niesłyszących. Tam byłam też po 4 lata. No i później, czyli właściwie teraz jestem na 1. roku studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Super, dziękuję. Nazywam się Natalia Kolson. Jestem studentką 5. roku prawa na Uniwersytecie Marii Curie w Lublinie.
Wcześniej swoją edukację odbywałam w szkołach masowych. Szkołę podstawową, gimnazjum i liceum uczęszczałam właśnie do szkół słyszących. Cześć, nazywam się Karolina Czaban. Swoją ścieżkę edukacyjną zaczęłam w wieku 2 lat, czyli od żłobka. I to było masowe, w przedszkole również. Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi. Zbuntowałam się i stwierdziłam, że nie będę dalej szła do gimnazjum integracyjnego, więc już wróciłam do szkoły masowej. Więc już tak do końca swojej edukacji, czyli poprzez gimnazjum, liceum i studia. Jestem po studiach z dietetyki. Aktualnie teraz pracuję i też się uczę, bo nie dość, nigdy dość jest edukacji, więc jestem na kursie zawodowym zielarza i fitoterapeuty. Nazywam się Eugeniusz Morawski. Z pokolenia na pokolenie jestem osobą głuchą, to już jest 3. pokolenie. Urodziłem się w Radomiu, chodziłem do szkoły i przedszkola dla osób głuchych. Potem przeniosłem się do szkoły zawodowej w Warszawie. Też razem z osobami głuchymi szkodziłam na łódzkiej. Potem działałem bardzo dużo w sporcie dla osób głuchych. Edukacji wyższej nie mam. Moją pasją jest sport. Ja nazywam się Marek Smakowski. Taki jest mój znak. W przedszkolu byłem dla osób słyszących. Skończyłem przedszkolę, przeniosłem się do szkoły podstawowej do 8 klasy. Jak skończyłem tą szkołę, potem byłem w szkole specjalnej w Wejherowie. Zdobyłem zawód kreślarza. Jak skończyłem szkołę, potem byłem w technikum budowlanym dla osób słyszących, chodziłem do szkoły wieczorowej przez 3 lata i następnie pracowałem w biurze projektów budowlanych. Mam na imię Robert Romanowski, jestem z Łodzi. Szkoła podstawowa i szkoła zawodowa skończyłem w Łodzi jako ślusarz. Potem zacząłem pracować jako tapicer i potem zacząłem pracować jako stolarz biurowy. I teraz zajmuję się sportem. Jestem w crawling, w takiej dyscyplinie sportowej i jestem w kadrze narodowej. Ja się nazywam Agnieszka Szeliga. Jestem już 2. pokoleniem osób głuchych. Od dziecka w przedszkolu byłam ze słyszącymi dziećmi w integracyjnym przedszkolu. Potem od razu zaczęłam szkołę w Śródborowie. Tam skończyłam szkołę podstawową i gimnazjum. Później się przeniosłam do szkoły na Łódzkiej w Warszawie. I potem zaczęłam pracować w biurze. Nazywam się Anna Tomaka, jestem z Rzeszowa, od kilku lat mieszkam w Warszawie. Skończyłam masowe przedszkole, masową szkołę podstawową, liceum. W moich czasach nie było żadnych oddziałów integracyjnych. Jestem magistrem prawa, skończyłam wyższe studia prawnicze na UMCS-ie, a teraz studiuję fotografię w czeskiej Opawie. W czeskiej? Czyli w Czechach. Cześć, jestem Julia Andrzejewska, pochodzę z okolic Mławy. Od początku, od przedszkola chodziłam do szkoły masowej, do klasy 2 gimnazjum. Nie dawałam sobie rady z nauką, bardzo cierpiałam. Rodzice mi wtedy powiedzieli, że są specjalne szkoły dla takich osób z wadą słuchu. I wtedy przeniosłam się na Sakroczymską. Tam poznałam większość, takie środowisko osób niedosłyszących i głuchych. W liceum skończyłam na Łódzkiej.
I później zaocznie chodziłam do szkoły jako technik administracji. Pracowałam na stażu też w biurze. No i na razie to tak po prostu zajmuję się dziećmi i obowiązkami domowymi. Dziękuję bardzo. Nazywam się Bartosz Gęsnowski. Chodziłam do przedszkola masowej, potem chodziłam do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Tam nie radziłam sobie dobrze, bo tam nie była taka dobra edukacja, więc była mama, żeby zmienić jeszcze raz szkołę i zmieniłam do innej szkoły, gimnazjum, gdzie to jest szkoła masowa. I tam było dużo lepiej. Potem zmieniłam szkołę do liceum z oddziałami integracyjnymi z powrotem, dlatego że byłam w klasie z większością z paroma osobami, którzy mają wadę słuchu. Dzięki temu lepiej mogłem uczyć się w szkole. Potem doszedłem na studium artystyczne na architekturę wnętrz, a potem ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz. Ukończyłam licencjackie i magisterskie. Teraz pracuję. Nazywam się Apolonia Rokicka i jestem uczennicą 4. klasy liceum. W tym roku czeka mnie maturę i każda szkoła, każde przedszkole, do jakiego chodziłam, to była właśnie placówka masowa. Trzymamy kciuki za maturę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie się. Więcej osób było chyba w integracyjnych szkołach, prawda? Tak, więcej. Mam pytanie. Po kolei. Kto chce, to może się zgłosić. Jak wspominacie, czy edukacja wasza była na dobrym poziomie, czy na niskim poziomie? Co było pozytywne, co było negatywne? Ja mogę? W szkole podstawowej i w gimnazjum w Śródborowie pierwszym moim językiem był SJM. Oczywiście wcześniej z rodzicami migaliśmy w domu w PJM-ie, ale w szkole w Śródborowie uczyli nas systemu. Pozytywnych wspomnień raczej nie mam, bardziej negatywne. Teraz powiem tak, niektórych rzeczy po prostu tam w tej szkole nie rozumiałam. Nie uczyłam się na piątkach. Dla mnie system i w ogóle dla czysto głuchych osób system jest trudny. W moim przypadku uważam, że największą szkołą życia przeżyłam właśnie w szkole masowej. Uważam, że szkoła podstawowa to był dla mnie wstęp, chociażby może przez to, że mogłam spokojnie się zaadaptować do środowiska edukacji. Natomiast uważam, że dopiero gimnazjum pokazała prawdziwą szkołę życia, że dosłownie mnie czołg przejechał, ale za to bardzo dobrze się zaadoptowałam właśnie w środowisku edukacji czy w pracy, czyli mogłam sobie później poradzić. Dzięki temu też edukacja była trochę na wyższym poziomie, ponieważ w klasie integracyjnej trochę obniżali jakby chociażby oceny, że moje zdanie nie było adekwatne, czyli do wiedzy i umiejętności. Natomiast przez to, że w gimnazjum oceniali tak, jak oceniali pozostałych i dzięki temu mogłam wypadać równo z równym na tle właśnie osób słyszących w klasie. Także przez to, że gimnazjum właśnie było trudne, to później liceum czy studia miałam taki wyhartowany bardziej charakter i dzięki temu mam dobrze sobie w życiu radę w ten sposób. Patrzę. Także w moim przypadku jest to pozytywne, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja na przykład w szkole od 1. do 8. klasy, w szkole podstawowej, nauczyciele byli wszyscy słyszący, a my wszyscy głusi. W mojej klasie wszyscy byli głusi. My w czasie lekcji sobie migaliśmy, a nauczyciele nam zakazywali używać języka migowego, kazali nam mówić, ale ja nie mogłam mówić. Oni po prostu nas zmuszali do tego, żeby mówić. No, to było bardzo trudne. Jeżeli robiłem prace domowe, nie mogłem nic zamigać, musiałem wszystko mówić.
Z rodzicami w domu migałem, byłem do tego przyzwyczajony, a dla mnie jak papuga normalnie, musiałem coś powtarzać i opowiadać ustnie nauczycielowi. Czułem, że ja do tego po prostu nie pasuję. Jako małe dziecko, teraz jako dorosły, dla mnie jest to naturalne, że ja migam. Nauczyciele powinni też umieć migać, nie umieli migać wtedy. Potrafili jakieś krótkie zwroty mówić w języku migowym, dzień dobry, do widzenia, a teraz się trochę wszystko zmienia, edukacja się trochę zmienia. Pedagodzy kończą studia, magisterium robią. I w szkole łódzkiej, już w całej Polsce, już więcej jest wychowawców, głuchych wychowawców. Dzieci się czują lepiej, po prostu czują tą swoją tożsamość. Ja się czułem bardzo źle. Teraz mój syn na przykład w 4. pokoleniu też jest osobą głuchą, też miga. Kiedyś było zupełnie inaczej. Cały czas kazali się nam wypowiadać oralnie. No to było bardzo trudne. Zmuszano mnie do tego. Dla mnie to było trudne. Uważam, że teraz mają dużo lepiej. No to są takie minusy, plusy z przeszłości i z teraźniejszości. To prawda, bardzo dużo jest takich przykładów w całej Polsce. Jest tak samo, że ludzie czują się zmuszeni. Czy ktoś jeszcze chce się zgłosić? Ja mogę się zgłosić. Jak chodziłam do szkoły podstawowej, to miałam strasznie duży problem. Jest to, że to jest szkoła z oddziałami integracyjnymi, dlatego że w klasie są przeróżne dzieci, to znaczy nie jest tylko niedosłuchane, też były inne niepełnosprawności, przez to nauczyciele nie byli do końca przystosowani do wszystkich osób w klasie. To jest po prostu za dużo, jest mieszanek, jest niepełnosprawnych w jej klasie. A co dodatkowo, nauczyciele czasem niechętnie chcą się przystosować do potrzeb uczniów, tylko po prostu olewają. No i przez to miałem problem z nauką, bo po pierwsze nie tylko przez to, że jest różnorodność, ale też przez to, że ja rozpocząłem rehabilitację. Więc jak ja rozpocząłem rehabilitację, ja nie byłam w stanie zrozumieć, co inni do mnie mówią, między innymi ci jakie nauczyciele, bo ja rozpocząłem rehabilitację. Więc jak nie zrozumiałam, to nie zaczęli śmiać się ze mnie ze względu na to, że ja dziwnie reaguję. Nauczyciele też się śmiali ze mnie, więc dlatego nie programowałem, żeby zmieniać szkołę do szkoły masowej. Bo liczyłam na to, że będzie troszeczkę inaczej, bo nie chciałam, żeby za dużo było osób niepełnosprawnych w mojej klasie. No i w szkole masowej, gdzie spotkałem się z samymi osobami słyszącymi, byłam jedyną osobą niepełnosprawną w szkole, co było dla mnie ułatwieniem, dlatego że dzięki temu wszyscy nauczyciele skupiają się na mojej potrzeby, a nie na wszystkich innych potrzebach. I tutaj zacząłem korzystać z FM i co jest dla mnie dużym ułatwieniem, bo zacząłem wreszcie zrozumieć, co mówią do mnie nauczyciele, więc FM było dla mnie wielkim wsparciem. I dzięki temu, że FM miałam najwyższe uczyłem. Poczekaj. FM. To jest system FM. System FM. No i dzięki temu, że tak ogarnąłam, to widziałam, było dla mnie tak po luzie, że dałam radę uczyć się i w ogóle miałam dobry kontakt ze słyszącymi. No, byłam tak naprawdę kujonem wtedy w klasie, ale w podstawówce gimnazjum miałam same 2 jedynki, a w liceum same 5, 6, także taka duża zmiana w moim życiu. Także. Ja opowiem moją historię. W szkole podstawowej byłem w Łodzi, w mieście Łodzi. Nauczyciele z języka polskiego, z matematyki migali tak samo jak głuche osoby. Było naprawdę super, było bardzo wygodnie. Skończyłem 8. klasę, przeniosłem się do szkoły specjalnej w Wejherowie. Nauczyciele i zasady, no wszystko jedno, nauczyciele z polskiego, fizyki, w ogóle nie migali, zero, w ogóle nic nie migali. Głusi patrzyli się tylko na usta, żeby odczytywać. Codziennie mówili i trzeba było notować wszystko. Przez 3 lata cierpiałem, skończyłem szkołę. No, dzięki poprawie jakby poziomu języka polskiego pan profesor w ogóle nie migał, był bardzo miły, ale bardzo przestrzegał dyscypliny. On sam się przyznał, że przyznawał, że głusi nie są głupi. Głusi czasami są leniwi, trzeba ich zmotywować do pracy. Potem czułem
Tak naprawdę uczono w systemie, no ale wiadomo, że ja traktuję na równi jakby system i polski język migowy. Dziękuję. Może to, co powiem, to będzie zbyt kontrowersyjne, ale moje doświadczenie ze szkołą masową, nie wiem, czy pan moje doświadczenie może jest zbyt kontrowersyjne, dlatego że odkąd pamiętam, moja edukacja to był jak obóz przetrwania. Mianowicie dlaczego? Odkąd pamiętam, nauczyciele traktowali mnie jako taką może gorszego sortu, gdy na przykład mówiłam, że czegoś nie usłyszałam, nie rozumiałam, no to skup się, Dominika. Później dużo było też zabaw głuchy telefon, ale ja tłumaczyłam, że ja nie słyszę, że no muszę widzieć kogo warg. No to byłam zawsze tą najgorszą, to odbiegającą od całej grupy. Też byłam uczona tego, że osoby słyszące są lepsze. Mianowicie nie znałam w ogóle osób słabosłyszących, osób głuchych. Dopiero pierwszą osobę słabosłyszącą poznałam mając 26 lat. No to dosyć późno. I przez tą moją edukację w szkołach masowych nauczyłam się przybierać maski, mianowicie udawania, że coś rozumiem. Przyznam szczerze, większość moja edukacja, nie wiem czego dotyczyła. Nie wiem jaki temat był na lekcjach, nie wiem co było poruszane w liceum czy w gimnazjum, czego dotyczyły lekcje. Bardzo dobrze zaczęłam udawać, aż trafiłam na nauczyciela z powołaniem, który widział, że coś udaje, ale nieskutecznie. Zostałam przyłapana na tym, że coś mi nie wyszło. Mianowicie zmienił taktykę nauczania, czyli duszał wyraźnie ustami, pokazywał mi, że jestem słabosłyszącą, nie znaczy, że gorszą. Więc wtedy zdałam sobie sprawę, że odkąd pamiętam, utrudniałam sobie tę edukację, przecież miałam równe prawa przecież dostępu do różnych tam przedmiotów. I dzięki temu nauczycielowi zapomniałam o tym, że jestem uczniem, którego nic nie wyrośnie później, albo nic z tego człowieka nie będzie, a wręcz dodano mi skrzydła. Więc dopiero studia, mogę powiedzieć studia, koniec liceum, to był najlepszy czas. Ja chciałam też troszeczkę tutaj, zapomniałam jak się nazywa Bartek. Chciałam połączyć właśnie tutaj troszeczkę na temat szkoły masowej. Właśnie w tym temacie są osoby, które z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej. Głusi i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nie czułam się w tym dobrze. Dlaczego? Bo osoby głuche mają taką wiedzę, a nauczyciele muszą się dopasowywać do osób, które są z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego było ciężko, że szkoła specjalna jest troszeczkę inna. Nie mówimy o szkołach w Warszawie, mówimy o szkołach w innych miastach przeważnie. Przepraszam. Dodatkowe pytanie. Czy dużo z Was było w szkole integracyjnej i dlaczego? Dlaczego od dziecka w tej masowej? Czy niedawno na konferencji Ministerstwa Edukacji minister edukacji opowiadał, że rodzice słyszący, jeżeli urodzi im się głuche dziecko, to więcej głuchy to będzie 5%. Pytanie, czy to prawda, że rodzice słyszący, jeżeli mają głuche dziecko, to wolą je dać do szkoły masowej, żeby tam je uczyć mówić, zmuszać do tego z taką dyscypliną? Jak czujecie ten temat? Ja nie wiem, czy rodzice słyszący... Jak się zachowują rodzice słyszący? Nie wiem. Ja jestem w rodzinie głuchych. No wiadomo, że trudna jest komunikacja. W jaki sposób w masowej szkole to działa? Jak się zachowuje to dziecko głuche?
Przecież jest dla głuchych przedszkole, szkoła, no ale często rodzice słyszący nie chcą, wolą, żeby te dzieci były w szkołach integracyjnych. I teraz zauważyłam, że teraz coraz więcej tych dzieci jest w szkołach integracyjnych. Ale głucha osoba w szkole integracyjnej, no nie wiem, przecież są szkoły dla osób głuchych. No ale ja to obserwuję, że rzeczywiście tak jest. Ja jestem z pokolenia na pokolenie osobą głuchą. No, gdybym miał słyszące dzieci, to nie byłoby problemu, tak? Nie czułabym problemu, że trzeba je dać do szkoły słyszących. No ale w odwrotnych sytuacjach, no nie wiem, no trudno jest powiedzieć, jaki jest dobry wybór. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Od 20 lat już mamy implanty, słyszący. Jeżeli urodzi się dziecko słyszące, no to możemy zrobić mu operację, ale nie rozmawiajmy na temat właśnie implantów, ale rozmawiajmy tutaj na temat edukacji. Jak myślicie, czy słyszący rodzice, jeżeli urodzi im się głuche dziecko, to czy rodzice chcą zmuszać go do mówienia? Czy brakuje im informacji? Dlaczego? Dlaczego jest taki powód, że jeżeli rodzi się głuche dziecko, to idziemy do szkoły masowej? Tutaj chciałabym opowiedzieć przykład rodziny słyszącej. Rodzi się głuche dziecko, skąd wiemy? Tutaj lekarz robi audiogram? Robi różne właśnie tutaj testy, sprawdza to. No i tutaj idziemy do szkoły integracyjnej albo szkoły specjalnej i to wszystko zależy od tego lekarza. Oczywiście. Jeśli chodzi o mnie, to jest tak, że jak ja przyszedłem na świat, to rodzice nie widzieli, że jestem osobą niesłyszącą. Po prostu dopiero później, nie wiem, chyba 2 lata później, jakoś tak mniej więcej, dopiero zorientowali się, że mam czasem tak nie to słuchem, więc wtedy mi daje aparaty, co okazało się, że nie pomaga, skoro jestem pełnie niesłyszący. Ale dobra, jeśli chodzi o edukację, jest tak, że tutaj jest w tamte czasy tak, że nikt nie przekazał informacji, jakie są szkoły, jakie są możliwości i tak dalej. Przez to moi rodzice sami zaczęli informacje, po prostu szukali, gdzie popadnie i wiedzieli o tym, że jest szkoła masowa, jest oddziałami integracyjnymi i jest szkoła dla osób głuchych, takich specjalnych. No i moi rodzice w związku z tym, że tak późno się dowiedzieli, że mam taki niedosłuch i zbyt późno też dostałem implant, powoduje to, że nie wiedzą do końca, czy jestem w stanie funkcjonować z dziećmi słyszącymi, po prostu dla nich to jest nowość po prostu. I podjęli taką decyzję, że jak pójdę do przedszkola, to będę obserwować, czy ja jestem w stanie funkcjonować w społeczeństwie słyszącym. Jeżeli uznają, że nie dam radę, to po prostu mnie przenoszą do szkoły, tam trzeba uczyć się języka migowego. Ale okazało się, że w przedszkolu też tam dałem radę i postanowili, że jeszcze podstawówce dać szansę, żeby zobaczyć, czy daję radę. No i zobaczyli, że jakoś dałem radę z dziećmi słyszącymi, ale oni też podjęli decyzję, że chcą jeszcze mnie wysłać do różnej organizacji, gdzie są inne dzieci niedosłyszące, żeby miało integrację i z nimi. Także tak rodzice podjęli decyzję w ten sposób. W moim przypadku mam rodziców słyszących, ale była pomiędzy nimi walka. Pomiędzy ojcem a moją mamą. Jako że moja mama chciała mnie wysłać do szkoły integracyjnej, natomiast tata uparł się, że ja nie jestem osobą z niepełnosprawnością, więc pójdę do szkoły masowej, że świetnie sobie poradzę. Także ja widziałam 2 różne światy, 2 różne perspektywy. Także to też jest pytanie do rodziców, tak? Widząc, że moje rodzeństwo chodzi do szkoły rejonowej, gdzie ja musiałam dojeżdżać 5 kilometrów, to jednak wolałam tą szkołę masową. Dlatego ten bunt się u mnie pojawił pod koniec klasy podstawówki. Także moja mama zawsze patrzyła pod perspektywę, że to wychowania dziecka, tak? Czyli mam na myśli, że dziecko nie poradzi sobie, takie biedne i tak dalej. A tata, dasz radę Karolina, pójdziesz do szkoły masowej i sobie poradzisz. Także to było śmieszne z punktu dziecka widzieć 2 różne perspektywy z tego punktu. Także... Czyli wsparcie rodziców jest ważne, nie? Wsparcie rodziców jest ważne. Tak. Także... Mój brat urodził się głuchy. Został bardzo wcześnie zaimplantowany, bo jeszcze zanim zaczął chodzić. Także on już sobie pełnił i miał implanty. On poszedł do szkoły masowej, ponieważ bardzo zależało mu na takim kontakcie z rówieśnikami. I
Poza tym o matko, nie wiem, straciłam wątek. To zaraz wrócimy. Chciałam powiedzieć, że doświadczeniem, że moi rodzice są słyszący i dla mnie to było naturalne, że ja pójdę do szkoły masowej z klasą integracyjną i na początku wiadomo, tak trzymaliśmy zasady, że jak nie dam rady, no to najwyżej pójdę do szkoły dla osób niesłyszących. Jednakże jakoś dawałam rady. Pierwszy rok no to emocjonalnie nie radziłam sobie. Prawie codziennie płakałam po szkole. No bo wtedy, no wiadomo, jako dziecko nie rozumiałam, po co te zadania, po co tyle tych obowiązków, po co tyle tych do pisania, że zamiast po szkole się bawić, odpoczywać, no to jeszcze dużo dalsza praca i rehabilitacja. Pamiętam też poranne jeżdżenie do logopedy. To też była taka moja część takiej właśnie edukacji i to był taki wybór, żebym od małego jak najwięcej ćwiczyłam mówienie i dopiero jak dostałam propozycję implantu, to jeszcze większe efekty z tego wyszły z tej pracy. Bo jak nosiłam aparaty na początku szkoły, no to taka komunikacja była utrudniona i mało co rozumiałam, co się działo w szkole. Bardzo nie lubiłam tablicy, bo ja wiedziałam, że za chwilę nauczyciel będzie mówił do tablicy, a nie do ucznia. I ja tylko czekałam, jak odwróci się z powrotem i powie, ale często nauczyciel wtedy albo skreślali wątek, co powiedzieli do tablicy i wtedy wiedziałam, znowu będę musiała tyle siedzieć z mamą nad lekcjami, żeby wiedzieć, o co chodzi z zadaniami. Także to była taka praca na całej rodziny. To nie była tylko moja praca, żeby jakoś zaliczać te wszystkie lekcje, zajęcia, ale no z całej rodziny. Ja mam właśnie też takie podobne doświadczenia właśnie. Moje najwcześniejsze właśnie te edukacyjne wspomnienia to są takie, że siedzę na stole, siedzę przy stole, przy biurku i moja mama się pochyla nade mną i mnie uczy tego, co było uczone w szkole. Ja bardzo dobrze też pamiętam początki nauki języka angielskiego. Moja mama nie znała ani słówka w języku angielskim, ale miałam takie szczęście, że moja mama chrzestna dała mi w prezencie słownik polsko-angielski, angielsko-polski i ona się ze mną uczyła języka angielskiego, ale na takiej zasadzie, że ona musiała przeczytać, jak się wymawia to fonetycznie dane słowo i ja bardzo dobrze pamiętam właśnie to, że jej kulawo to szło i mnie to kulawo to szło, ale właśnie co mi się podobało w ogóle u mnie w rodzinie, to podział obowiązków, jeśli chodzi o rehabilitację. Z tego względu, że moja mama na przykład poświęcała czas na to, żeby mnie uczyć, żeby ze mną robić zadania, lekcje i tak dalej. Natomiast mój tata był odpowiedzialny za na przykład zawożenie mnie do szkoły, czy nawet na rehabilitację do logopedy. Do Warszawy też musiałam. Pamiętam, raz w tygodniu jeździłam do Warszawy na różne sposoby leczenia mnie, bo moi rodzice próbowali podjąć wszelkie możliwości, żeby wyleczyć mnie z głuchoty, jeśli mogę to tak powiedzieć. I ja pamiętam właśnie cotygodniowe jazdy właśnie w tym celu, żeby pomóc mi jakoś pod Warszawą, na przykład w Podkowie Leśnej był taki jeden plan. Nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenia, ale moi rodzice właśnie, tak, moi rodzice są słyszący, cała moja rodzina jest słysząca. Jeśli ktoś jest niedosłyszący, to ze względu na wiek, czyli 60 puka do drzwi i głuchota przychodzi, czy tam niedosłyszenie. I to dla mnie się wydaje, że to było dla mnie taką naturalną jakby sekwencją tego, że dobra, wszyscy jesteśmy słyszący, urodziło się dziecko urodziłam się słysząca ogólnie. Prawdopodobnie, tego też nie wiedzą rodzice.
i okazało się dopiero jak miałam 2 latka, że mam uszkodzenie słuchu, bo zaobserwowali i dopiero w wieku 3 lat zostałam zaparatowana. I dla nich to było trochę takie naturalne, że urodziłam się jako słysząca, to trzeba wrócić do tych czasów słyszenia, żeby dać te możliwości słyszenia dźwięków dla tego dziecka. I dlatego też na przykład była ta rehabilitacja, wysyłanie mnie do szkoły integracyjnej, znaczy do szkoły z klasami integracyjnymi. I jeśli chodzi o te właśnie doświadczenia ze szkołą, to ja nie bardzo pamiętam ten moment, jak to się stało, że ja w ogóle trafiłam do szkoły ogólnokształcącej w mojej okolicy, ale mnie się wydaje, że oni po prostu mnie zapytali, zobaczyli, że ja sobie jako tako radzę. I właśnie to jest ciekawostka, właśnie tak jak ktoś tutaj mówił z kujonstwem, właśnie Bartosz, ale u mnie była podobna sytuacja, że w szkole integracyjnej byłam przeciętna po prostu. Szłam sobie, zaliczałam te wszystkie przedmioty, znaczy nie zaliczałam, po prostu przechodziłam z klasy do klasy. Ale jak poszłam do szkoły ogólnokształcącej, to taki zew normalnie mnie strzelił tej rywalizacji, żeby być lepszą od tych wszystkich słyszaków, bo po prostu wiedziałam, że jak sama się nie przyłożę, jak sama nie zacznę się uczyć, to nikt mi nie pomoże. Szczególnie, że moi rodzice już troszkę tak jakby wycofywali się z tego takiego etapu jakby rehabilitowania mnie na zasadzie pomagania w zajęciach, bo widzieli, że sobie sama daję radę. Tylko to było też kwestia tego, że ja mam taki typ charakteru też, że jeśli czegoś nie zrozumiałam, to ja podchodziłam do nauczyciela i prosiłam, żeby mi wytłumaczył poza lekcjami, o co chodzi z tym, bo ja nie rozumiem. I mi się wydaje też, że dzięki temu inaczej nauczyciele mnie postrzegali i inni uczniowie w klasie, z tego względu, że zobaczyli, że jestem kujonem, dobre oceny, mam zawsze pracę domową i było też takie wykorzystywanie mnie. I ja pamiętam takie sytuacje, że Paulina, możesz mi pożyczyć notatki, bo nie zdążyłam zrobić pracy domowej, czy coś takiego. A potem w klasie, potem na przerwach byłam mimo wszystko sama. Jeszcze takie dodatkowe pytanie. Jak wy, wasi koledzy i różne osoby czujecie, jak właśnie po takiej szkole tutaj mamy gdzieś tam słabiej z wiedzą, czy lepiej? Czy lepiej właśnie tutaj być w szkole integracyjnej? Czy to daje nam dobrą wiedzę, dobry poziom wiedzy, czy szkoła specjalna? I też drugie pytanie. Która z tych szkół, masowa, integracyjna czy specjalna, które dało taką tożsamość, takie dobre, jestem jako słyszący, którą wybieramy tutaj? Którą? Powiem w ten sposób, że jako uczęszczając do szkoły masowej od samego początku, odkąd sięgam pamięcią, zawsze czułam się taka odstąpiona od społeczeństwa, że to było jasno pokazywane, że jestem zupełnie inna od pozostałości. I nigdy nie mogłam siebie zaakceptować, bardziej obwiniałam siebie, że taka jestem, że dlaczego się urodziłam i tak dalej. Natomiast tu, jak już się przeniosłam do szkoły dla słabosłyszących i głuchych, to już wtedy powiedziałam, że to jest ten świat, od którego powinnam należeć od samego początku. Że ja byłam taką osobą silną psychicznie, więc jeśli chodzi o moich znajomych, to miałam taką zaufaną grupę osób, była garstka, 1-2 osoby, z którymi na przykład mogłam pójść do klubu. Wiadomo, wyłączałam aparaty i byłam szybko przebodźcowana, a miałam tłumacza obok, koleżankę, czy tam kolega, który mi tłumaczył, czego dotyczyła powiedzmy dyskusja. Też w szkole byłam takim typem człowieka, do której osoby powiedzmy nękane czy słabsze psychicznie, z niepełnosprawnościami uciekały do mnie, bo wiedziały, że skoro ja jakoś się odnajduję w tym zahartowanym właśnie, to że ja jestem tą bezpieczną sferą.
Jeśli chodzi o tożsamość, nie czułam żadnej tożsamości przez bardzo długi czas, więc też sięgnęłam pomocy terapeutycznej, żeby znaleźć, nie wiem, odpowiedzi na brakujące mnie pytania. Problem był większy, gdy poznałam osobę słabosłyszącą i głuchą, więc nie wiedziałam, w którym świecie jestem. Czy może tutaj języka migowego się uczę i może będę miała jakichś takich przyjaciół, czy tożsamość, na kogo będę czuła przynależność, czy może osobę słabosłyszącą. Tylko że każda osoba słabosłysząca inaczej funkcjonuje specyficznie, więc jeśli mam być tak szczera, powiedzieć, czy czuję się, że jestem osobą słabosłyszącą, że mam swoją tożsamość, swoją społeczność, to jednak nie. Jeszcze do tej pory nie czuję się nigdzie, że przynależę. Troszkę tutaj, ale to jest też... No najważniejszą rzeczą jest to, że zaakceptowałam to, że nie słyszę, bo bez tego bym nie poszła dalej. Super. W moim przypadku, jak ja byłam w szkole dla słyszących, czułam też jakby tam nie pasowałam, nie potrafiłam się odnaleźć wśród rówieśników. Gdy poszłam do szkoły dla głuchych i też słabosłyszących, tam lepiej się czułam wśród innych, jakby też dzięki temu, że łatwiej mi było nawiązać kontakt, bo nie tylko jednocześnie zazwyczaj inni do mnie mówili i mykali, bo jakby ja mam coś takiego, że pomaga mi, jak ktoś jednocześnie do mnie i mika i mówi. No więc było też tak, że jakby też nie czułam się do końca głucha, nie czułam się ani też niesłysząca, jakby tak po środku, nie? Więc jakby trochę tutaj, trochę po środku. Jakim jesteśmy do dumiowe. Dzisiaj tego nie rozwiążemy chyba. Ja może jeszcze. Proszę. Ja akurat na przykład w moich czasach nie było żadnych klas integracyjnych, była tylko, jeżeli już to szkoła specjalna, chyba z 50 km od Rzeszowa, z internatem, więc książę mama powiedziała, że no nie, spróbujemy w normalnej szkole, tym bardziej, że tak dopiero po skończeniu 2 lat zostałam diagnozowana. Miałam najpierw aparat pudełkowy, a później już tylko jeden aparat. Nie wiem dlaczego z pudełkowego na 2 uszy dostałam 1. Pudełkowy aparat, to masz tutaj aparacik i do tego 2 uszy. Tak. No i się z czymś takim chodziło. Pamiętam, że jeszcze moja babcia specjalnie taki koszyczek na szydełko robiła, żeby się to trzymało, tak? To tak pod koszulką się nosiło. No i właśnie opcją była tylko szkoła specjalna, gdzieś 50 km z internatem, szkoła podstawowa, że jak dostałam pierwsze aparaty, to szybko zaczęłam mówić i od początku się kamuflowałam, bo ja bardzo dobrze czytam z ust. No i w etapie maseczek to wiadomo, chyba wszyscy cierpimy, nie? No i od początku się trochę właśnie kamuflowałam, no to byłam w tej szkole podstawowej zwykłej i bardziej mam wrażenie, że takiej stygmatyzacji dostałam od nauczycieli, a nie od rówieśników. Do dziś pamiętam, że w liceum, to jest dla mnie taka trauma, pani z polskiego zawsze jak miałam coś powiedzieć, to kazała mi wstać i do całej klasy mówiła, a teraz bądźcie cicho, bo Ania ma bardzo złą dykcję. I to mnie ścięło na wiele lat, a najlepsze jest to, że moi koledzy i koleżanki z klasy tego nie pamiętają. No. Super. Chciałabyś? Tak. Ja jak chodziłam do szkoły masowej i przez całe życie otaczałam się praktycznie tylko i wyłącznie osobami słyszącymi aż do niedawna. W ogóle nie miałam takiego pojęcia, że ten niedosłuch to może być jakaś moja tożsamość i że w ogóle to jest autentyczny mój problem, ponieważ ja wpadłam w taką jakby pułapkę słyszącego dziecka, bo częsta reakcja, gdy ludzie dowiadywali się, że faktycznie nie dosłyszę, to było po prostu zdziwienie i nie widać nic po tobie, jak to, przecież tak dobrze się z tobą rozmawia, nie wiem, jesteś komunikatywna, nie widać, że nie słyszysz. I sama przez bardzo długi czas w ogóle uważałam, że to jest coś stricte złego, że to jest jakaś moja zła cecha, którą powinnam maskować, albo przynajmniej starać się funkcjonować całkowicie tak jak moi słyszący rówieśnicy.
przez bardzo długi czas miałam taki bunt w ogóle, że nie chciałam nosić aparatów, bo trwało to aż 2 lata, chyba od 4. do 6. klasy. Chociaż już tak, z tego co pamiętam, to od jakichś 7 roku życia miałam taką fazę, że nie chcę tego w jakiś sposób, to było dla mnie takie kłopotliwe. I faktycznie, tak jak wcześniej wspomniałaś, Magda, dobrze pamiętam? Ania, dziękuję. Tak jak Ania wspomniałaś, często mam wrażenie, że jednak może w moim przypadku to na szczęście nie była taka stricte stygmatyzacja, ale faktycznie po prostu zapominano o mnie właśnie z tego względu, że funkcjonowałam na tyle dobrze, że ten mój niedosłuch nie wychodził na pierwszy plan. Na przykład do dzisiaj pamiętam, że w przedstawieniach szkolnych zdarzało się parę razy, że stałam na przykład w ostatnim rzędzie i radziłam sobie jakoś tylko dlatego, że obserwowałam, co robili rówieśnicy. No i tak, przez to, że uczyłam się rekompensować ten swój niedosłuch, miałam po prostu podgórkę i bardzo długo tego nie dostrzegałam. Przez to, że chodziłam do szkoły z oddziałami integracyjnymi, to tak jak wspomniałem wcześniej, że w klasie były przeróżne ludzie, przeróżne dzieci z klasy niepełnosprawnością. Przez to nie zdałam sobie sprawy, że jestem inny. Po prostu widzę, że każdy jest inny, każdy ma swoje problemy i tak dalej i jakoś nie zwracam uwagi na swoją tożsamość. Jedynie czego musiałem zrobić, to jest po prostu akceptować siebie, jaki jestem. I to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli akceptuję siebie, to wtedy już mogę iść do przodu. A jest jakoś tożsamością tak bardzo nie zwróciłem uwagę. Dopiero w gimnazjum zacząłem coś tam dostrzegać, dlatego że wtedy tam są same dzieci słyszące. Ja jestem jedyna osoba z niedosłuchem w szkole masowej i zacząłem już zrozumieć, że może jednak jestem inny. Więc to jest kwestia, gdzie przybywam po prostu. A przez to, że chodziłam też na różne zajęcia z dziećmi z niedosłuchem, też jeszcze nie do końca myślałam, czy ja jestem inny, czy ja jestem coś nie tak ze mną, tylko po prostu funkcjonowałam tak naprawdę mieszanym w społeczeństwie. Wszyscy są inni, no jesteśmy naprawdę przeróżnym społeczeństwem, więc nie ma to tak mnie naszywa. Ja właśnie nawiązuję do wypowiedzi bardziej Poli, ale też Bartosza. Ale właśnie ja mam takie wrażenie, że to jest też troszeczkę klątwa osób słabo słyszących. Nie chcę jakby tutaj negować tego, że głusi mają lepiej, czy słabosłyszący mają lepiej, bo to nie o to chodzi w tym wypadku, bo każdy ma troszeczkę gorzej niż słabosłysząca, to jest bez względu. Ale ja mam czasami takie wrażenie, że na przykład jak osoba głucha ma tłumacza języka migowego, to jest troszeczkę tak jakby łatwiej dla społeczeństwa zrozumieć, że ta osoba jest z niepełnosprawnością słuchu i dlatego należy jakby dostosować się, pomóc jakkolwiek. W przypadku osoby słabo słyszącej jest coś takiego, że ty naprawdę nie słyszysz? Przecież ty mówisz. Ty bardzo dobrze mówisz, ty reagujesz. Tak. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? I naprawdę to mnie frustrowało. Niesamowicie mnie to frustrowało, bo jestem dobrze wyrehabilitowana. Moi rodzice włożyli duży wysiłek w to, żebym mówiła, żebym słyszała dobrze. Specjalnie kupowali najwyższej klasy aparaty słuchowe, żebym miała zysk jakikolwiek ze słuchu, który mam, jakieś resztki słuchowe. I akurat jestem w uprzywilejowanej tej pozycji, że mogę funkcjonować w słyszącym świecie na takiej zasadzie, że nikt nie widzi, że ja mam jakikolwiek problem, dopóki ja sama tego nie powiem. I bardzo często było, i właśnie w szkole tak było, że nie przyznawałam się do tego, że ja nie słyszę. I niektórzy moi koledzy dopiero po kilku miesiącach się orientowali, że dlatego z tobą jest coś nie tak, bo ty po prostu nie rozumiesz nas. A przez ten czas ja po prostu nie inaczej powiem tak. Mi się wydaje, że problemem było to, że ja tak naprawdę nie wiedziałam, że niedosłuch jest takim jakimś problemem na taki... Myślałam, że mój niedosłuch jest takim samym problemem jak na przykład noszenie okularów. Czyli na przykład jak ktoś nosił okulary, to kilkanaście lat temu, jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu, jak ktoś nosił okulary, no to wiadomo było takie... No nie fajne, to nie było modne. Teraz to jest modne. Ale ja mam takie wrażenie właśnie, że to było też z aparatami, że ja takie poczucie miałam, że jak noszę aparaty, tak samo jak okulary. Że to jest część mnie taka, że nie czuję się gorsza, nie czuję się lepsza, ale to dzięki rodzicom, bo oni wbili jakby, wpoili we mnie, że poczucie własnej wartości
na takiej zasadzie, że nie czuj się gorsza tylko dlatego, że nosisz aparaty. Tyle, że czasami społeczeństwo jakby narzucało mi taką rolę takiej ofiary, że jeśli noszę aparaty, chociażby na zajęciach właśnie, że jeśli noszę aparaty, to i tak nie będę tego wszystkiego rozumiała, więc jeśli ja nie będę walczyła o siebie, to nikt nie będzie walczył o mnie. Jeśli mogę się jeszcze odwołać do tego, co Paulina mówiła o tym walczeniu o siebie. Tak, moim zdaniem to jest ogromny problem w podstawówce, bo na przykład ja i wydaje mi się, że generalnie te dzieci jeszcze w tym wieku nie mają świadomości swoich problemów i w ogóle czego im potrzeba. I na przykład w liceum już widzę, że funkcjonuje dużo lepiej i naprawdę mam o wiele mniejsze problemy niż w podstawówce. Właśnie dlatego, że już sama mogę się o siebie zatroszczyć. A wtedy, kiedy był mi potrzebny jakiś taki nauczyciel, który by na przykład zauważył, że chodź tutaj, stań bliżej, albo upewnił się, czy ja słyszę, wtedy nikogo takiego po prostu nie było. Ja myślę akurat o tym, co Pani mówiła, Pani Anna. A propos aparatów, ja w szkole, ja od urodzenia jestem z głębokim niedosłuchem. Aparaty mi nie pomagają, nic nie pomagają. Więc był taki okres, że zmuszano nas do aparatów właśnie, ale ja generalnie nic nie słyszałam. W ogóle to było bez sensu. Ja byłem bardzo uparty i w ogóle nie chciałem nosić aparatów, bo one mi nic nie pomagały. Może osoby niedosłyszące, może im to pomóc, ale mnie zmuszano i tak naprawdę, no jak ja się miałem, znaczy no, mi to nic nie pomagało. Byłem bardzo uparty. No, tata mnie przekonywał, że do szkoły musisz nosić aparaty. Ja wolałam być bez aparatów. Kto chce sobie nosić aparaty, niech sobie nosi aparaty. No, to są osoby, które potrafią mówić. Ja nie potrafię mówić, ja nie potrafię słyszeć, ja mam głęboki niedosłuch. Jeżeli ktoś na przykład nie dosłyszy, no to aparat może go wspierać. Może sobie założyć też implant, może to ich wspierać. Ja w ogóle nie mówię, więc co mi ten aparat daje? Jak będę szedł z tym aparatem? Daje mi to jakąś przyjemność? Nie daje. Po miesiącu, 2 miesiącach wyrzuciłem ten aparat. Poprosiłem rodziców, żeby mnie zostawili w spokoju. Ja jestem głuchy, ja czuję się z tym dobrze, z pokolenia na pokolenie jestem osobą głuchą. A teraz patrzę na dzieci, nikogo się nie zmusza. Mnie kiedyś zmuszano do tego aparatu właśnie z tym pudełeczkiem powieszonym na piersi. No, było ciężko. Z kolei jak ja się urodziłam, byłam osobą słyszącą, więc poszłam do szkoły masowej. Natomiast później jakby wraz z wiekiem zaczęłam tracić słuch. I na początku dla mnie to było takie bardzo trudne. Jakby wiedziałam, że wszyscy dookoła słyszą, tylko ja nie, jakby była taka jakaś inna. I ciężko było mi to zaakceptować, też jakby to ukrywałam. Jakby wiedziałam, że ludzie dookoła mnie widzą, że jest jakiś problem, ale ja i tak mówiłam, że nie, jest wszystko dobrze. No tak z perspektywy czasu, na przykład dzisiaj, no wiem, że to było złe, ale wtedy jeszcze jako taka mała dziewczynka, jako dziecko, że nie miałam sobie wystarczająco dużo odwagi, żeby o tym mówić. I pamiętam też sytuację w gimnazjum, jeszcze nie miałam aparatów słuchowych i właśnie mimo, że ja to ukrywałam, było mi już ciężko. Już czułam, że sobie nie radzę. Na przykład też pożyczałam zeszyty od koleżanek. Zawsze mi chętnie dawały. I później po prostu w domu przypisywałam jeszcze raz te treści z lekcji. No byłam ambitna, zależało mi na tym, żeby mieć dobre oceny. Ale w końcu był taki moment, że poszłam do mojej mamy i powiedziałam, mama już nie daje rady. Chciałabym nosić aparaty. Poszłyśmy razem właśnie do protetyka słuchu, na badanie słuchu, wybrałam aparaty. Ja na początku też oczywiście mówiłam, że oby tylko jak najmniejsze były, żeby nie było ich widać. No i pani powiedziała, że no dobrze, postaram się dopasować tacie, żeby też mi pomagały. I z biegiem czasu też trafiłam do psychologa i tam właśnie była pani psycholog, która też znała język migowy, jakby była w tym środowisku osób głuchych i dzięki niej też nauczyłam się języka migowego. Weszłam właśnie w świat osób głuchych. Trenuję też piłkę siatkową, więc dołączyłam do kadry polskich niesłyszących i jakby też czułam, że to jest jakby też mój świat.
No właśnie, i później jeszcze w liceum już miałam jakieś swoje doświadczenia z osobami głuchymi. To też tak moja pewność siebie rosła. Już wtedy byłam w stanie na przykład powiedzieć tak po prostu dla nauczyciela, jaki ja mam problem, czego potrzebuję. I też otworzyłam się przed innymi, przed koleżankami, kolegami z klasy. I po prostu stanęłam nawet na godzinie wychowawczej i powiedziałam, że słuchajcie, ja mam niedosłuch, nasze aparaty, mam taką potrzebę, taką. I wszyscy wtedy, okej, nie ma problemu. I zobaczyłam sama, że niepotrzebnie jest to ukrywać. Po prostu trzeba znaleźć sobie taką odwagę, siłę, żeby o tym głośno mówić, bo wtedy też można coś zmienić. Okej. To ja powiem tak, przez 20 lat żyłam pomiędzy dwoma światami i ten świat się zmieniał w zależności od okoliczności. I byłam na tym pomoście i patrzyłam, obserwowałam, jak szkoła, to byłam w świecie osób, jak to powiedzieć, osobami z niepełnosprawnością. Natomiast jak byłam w rodzinie, na święta czy gdzieś tam, to byłam w świecie słyszących, bo mam rodzeństwo słyszące, wszyscy gadali. I tak obserwowałam ten świat. Jak trzeba było przebrać maskę do szkoły, jestem taka słabsza, a jeśli był czas rodzinny w pracy gdzieś tam, to świat właśnie osób słyszących. Dopiero taką swoją tożsamość wyrobiłam na studiach, więc jeśli chodzi o spotkanie typowo osobami słabosłyszącymi, że jest osoba aparatowana, ale właśnie osoba mówiąca, dopiero dowiedziałam się właśnie w czasie studiów, że jest coś takiego jak osoba słabosłysząca. I dzięki właśnie wyjazdom zagranicznym, jakieś organizowanie różnych eventów w czasie studiów i tak dalej, dopiero zaczęłam znajdywać podobną grupę do mnie. I wyrobiłam sobie dopiero właśnie taką większą świadomość, pewność siebie, że ja należę jednak do trzeciego świata i my ten trzeci świat jako osoby słabosłyszące tworzymy. I zapomniałam o tej odrębności, że jest jeszcze świat głuchy, tak? No bo to są jeszcze inne potrzeby. Ale to mówię z mojej perspektywy, więc jestem w tym trzecim świecie i promuję ten trzeci świat. Zapraszam. Ja chciałam właśnie nawiązać do tego. Ja też mówię, że trochę jestem mostem między światem osób słyszących i osób głuchych. Mogę też mówić, ale tak naprawdę ja nie słyszę, jestem głuchą osobą. Jak skończyłam liceum na Łódzkiej, dzięki tak naprawdę tej szkole, wszystkim lekcjom, mojemu towarzystwu, nauczyłam się języka migowego. Czułam, że mogę się rozwijać. Skupiłam się na aktywizmie osób głuchych. Niedawno utworzyłam fundację, Akademia Młodych Głuchych i na tym się też skupiałam. Akademia Młodych Głuchych. Słuchajcie, mam smutną, ale ciekawą historię. Kiedyś edukacja w szkołach specjalnych, nauczyciele pracowali w szkole dla osób głuchych i przyjechałam uczyć ich migać. Dlaczego? Bo wcześniej od ukończenia szkoły znali tylko system językowo-migowy. Chcieli, żebym ich nauczył migać. Usiedliśmy w kręgu i też zapytałem, jaki mają problem. No, mieli problem kontaktu z dziećmi głuchych. Pani powiedziała, mam problem. Moja klasa, cała klasa, to już od tej klasy głowa mnie boli. Cała klasa? Boli głowa? O co chodzi? Tak, tak. 8 dzieci. W PJM-ie głowa boli? No to okropna była ta nauczycielka. Przez 5 lat ona myślała, że tych dzieci tak naprawdę cały czas głowa boli. Nie było w ogóle kontaktu. Ona migała sobie, a dzieci w ogóle się śmiały i o, jaki żal, że te dzieci głowa boli. Pytanie do Was.
Jak wy wspominacie nauczycieli? Czy na przykład, czy dobrze rozumieli głuchych? Czy dobrze rozumieli słabosłyszących? Czy po ukończeniu szkoły potrafili wspierać, dopasować się? Czy tylko tak was poganiali, tak? Ja pamiętam 3 nauczycieli przez cały mój okres edukacyjny. Pani od polskiego gimnazjum, mój promotor doktoratu i pani z matematyki w liceum. To są wszyscy nauczyciele, którzy w jakiś sposób mi pomogli. U mnie z kolei też właśnie nauczyciele bardzo pomagali. Myślę, że gdyby nie ich pomoc, to byłoby mi bardzo ciężko. Nawet był taki pomysł, żebym się przeniosła do szkoły dla głuchych albo właśnie do szkoły integracyjnej. Ale tam właśnie pani dyrektorka powiedziała mojej mamie, że jeżeli się przeniosę, to po prostu tam będę najlepszą uczennicą. I z kolei nauczyciele wiedzieli, że jestem mądra, ambitna, zdolna, więc też jakby próbowali mi umożliwić edukację. I ja się bardzo cieszę, że zawsze jak na przykład prosiłam, żeby nie dostawać, na przykład nie wiem, jak było dyktando, to żeby nie dyktowali mi ze słuchu, tylko żebym dostawała test. Albo na przykład, nie wiem, słuchanie z języka angielskiego, to żebym też miała test napisany. Tak naprawdę zawsze mówiłam, jaką mam potrzebę i to dostawałam. Ale raz zdarzyła się taka sytuacja w gimnazjum na chemii. Nauczycielka mnie poprosiła pod koniec lekcji i powiedziała do mnie, że jak ja teraz na przykład nie jestem w stanie zapisać ze słuchu, to co będzie na studiach? Ja sobie poradzę. I ja tak wtedy siedziałam na autorach, wróciłam do domu i mówię do mamy, że mamo, była taka sytuacja, ale Ronia mówi, nie przejmuj się. No ja trochę też popłakałam, tak jakoś nie wiedziałam. Pomyślałam sobie, że no tak, na pewno sobie nie poradzę, skoro tak powiedziała. No ale dzisiaj widzę, że to jest kompletna bzdura, przecież jestem na studiach, tak naprawdę kończę te studia i mogę mieć pomoc, czy nawet tłumaczenia języka migowego, czy asystenta i spokojnie sobie radzę. To jest prawa niezwykła rzecz. Jeśli mogę powiedzieć, to ja miałam tak zwane 3 typy jakby nauczycieli. Nauczyciele z powołania, nauczyciele, którzy ignorowali, udawali normalnie, że ja mam cokolwiek, jakiś problem, i nauczyciele, którzy, ja przynajmniej tak mówię, którzy byli bardzo rygorystyczni. W sensie takim, że chcieli nauczyć przedmiotu. I bardzo dobrze wspominam tych nauczycieli rygorystycznych i nauczycieli właśnie tych z powołania. Z tego względu na przykład, że ci obojętni, miałam taką sytuację to było w liceum, że byłam na profilu artystyczno-językowym, z tego względu, że chciałam po prostu nauczyć się języków obcych i korzystać z tych języków tak w praktyczny sposób. I pamiętam, że podeszłam do nauczyciela języka angielskiego z informacją, że ja chcę zdawać maturę rozszerzoną z języka angielskiego. No i on tak widać było takie powątpiewanie w spojrzeniu. I po prostu my jako słabosłyszący, głusi czasami umiemy jakby odbierać tą mimikę, te w ogóle takie niewerbalne jakby komunikaty, więc widać to było. I to było jakoś tak na początku pierwszego roku, drugiego roku. I on mówi, że no okej, jeśli chcesz, dobrze, to chodź na te zajęcia dodatkowe z rozszerzonym, z osobami, które będą zdawać rozszerzoną maturę. No i ja chodziłam na te zajęcia, robiłam zadania wszystkie, tylko problemem było to, że on był takim nauczycielem, który nie widział problemu jakiegokolwiek. I jeśli były jakiekolwiek zajęcia, na przykład grupowe czy dyskusja, to najczęściej było tak, że na przykład jak zadania robiliśmy, to najczęściej było tak, że ja się zgłaszałam jako pierwsza, żeby powiedzieć zadanie pierwsze, bo ja potem już nie wiedziałam, co się dzieje. Ja już potem nie wiedziałam, nie nadążałam za tym, co się dzieje na zajęciach, dyskusjach czy cokolwiek. Jeśli była jakaś czytanka, to ja byłam pierwsza, żebym przeczytała pierwsze zdania i potem nie wiedziałam, w którym momencie jesteśmy właśnie tego tekstu. I on tego nie widział. Ja też nie wiedziałam, w jaki sposób do niego podejść, bo ja trochę się wstydziłam podejść do niego. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego, ale mi się wydaje przez to, że on chciał, ale nie wiedział jak, bo on widać było, że on był takim nauczycielem, że lubiał uczyć uczniów,
ale nie wiedział, jak radzić sobie z uczniami, które mają problemy. I wracając właśnie do tej matury, znowu jakoś tak pod koniec, już kiedy trzeba było wybierać, czy rozszerzona, czy podstawowa, znowu podeszłam do tego właśnie nauczyciela, żeby porozmawiać z nim o możliwościach właśnie pisania rozszerzonej matury z języka angielskiego. No i on wprost mi powiedział, że Paulina, że ty sobie nie dasz rady. Ja ci bym sugerował, żebyś napisała podstawową maturę. I naprawdę to mnie trochę zasmuciło z tego powodu, bo miałam bardzo dobre oceny z języka angielskiego, jeśli chodzi na przykład o gramatykę, sprawdziany, cokolwiek, co było pisemne. Ale nie radziłam, i tam było coś takiego, że trzeba było zbierać punkty za aktywność taką w dyskusji, zbieranie punktów za zadania i tak dalej. I ja na tym miałam 2, 1 chyba, czy wtedy to się było. Ale miałam 6, 5 ze sprawdzianów i to troszkę tak się równoważyło. I on nie widział we mnie tego potencjału, że ja chciałam uczyć się. I jeszcze odnosząc się do tych rygorystycznych nauczycieli, dlaczego ja wspominam ich dobrze? Z tego względu, że oni po prostu mieli jakiś program do zrealizowania, chcieli, żeby każdy uczeń jakby zrealizował to. I na przykład jak widział nauczyciel, że ja nie daję sobie z czymś rady, to oni po prostu podchodzili do mnie, mówili. Czyli oni nie bali się powiedzieć mi, że ty powinnaś zrobić to w ten sposób i w ten, i dlatego też. No i trzecia grupa osób to właśnie z powołania nauczyciele. To bardzo mało ich było i między innymi właśnie spotkałam na studiach też. Ale jedna sytuacja, właśnie też język angielski w szkole podstawowej był już w tej ogólnodostępnej, zmieniali się nauczyciele i to było naprawdę bardzo straszne dla nas doświadczenie, bo wiadomo, trzeba mieć stabilizację w nauce czegokolwiek. I to był chyba 4. z kolei nauczyciel w ciągu roku i wszyscy go nienawidzili, bo ona była bardzo taka rygorystyczna, że chciała nauczyć nas i była bardzo wymagająca, a ja ją uwielbiałam. Ja po prostu ją uwielbiałam, bo w końcu ona zauważała moje potrzeby i ona do mnie podchodziła po zajęciach i wyjaśniała mi czasami parę rzeczy i to było bardzo wspaniałe. I ja na przykład pamiętam sytuację, że dzieci się zbuntowały, powiedziały rodzicom o całej sytuacji, że ona wstawia 1, 2 i było spotkanie rodziców z tym nauczycielem plus dzieci przyszły też. No i była bardzo duża dyskusja i na przykład mój tata przyszedł wtedy na wywiadówkę i jeszcze tylko inny nauczyciel, znaczy jeszcze inny rodzic był i tylko ci 2 bronili tego nauczyciela tylko dlatego, że ja poprosiłam, bo ona była wspaniała. Nie wiem, co się stało tak naprawdę, ale potem chyba znowu się zmienił nauczyciel. Dobra, Bartek, proszę. Chciałem tak powiedzieć, to zależy tak naprawdę od chęci tych nauczycieli. Jeżeli nauczyciele chcą pomagać, to pomagają. Natomiast w szkole podstawowej to nikt nie chciał wiedzieć, co należy mi pomagać i tak dalej. Dlatego szybko zmieniałam szkołę, bo po prostu miałam wsparcie. I dopiero w gimnazjum już jest lepiej, dlatego że sami pedagodzy obiecali nam, że będą mnie wspierać, że oni sami podejdą do każdego nauczyciela, żeby wytłumaczyć, jak ze mną rozmawiać, bo byłam jedyną osobą niepełnosprawną w szkole, więc to jest tak inaczej to wyglądało. Ale to jest na tyle śmieszne, że oni sami nie zdają sobie sprawy, że oni czasem ich pomocy są trochę przesadzone. Mam na myśli, że na przykład wszystkim powiedział nauczycielem, że ja mam być pierwszy w rzędzie, a dla mnie to nie jest fajna rzecz, tylko że jak jestem pierwszym w rzędzie, to za każdym razem jestem wybrany do odpowiedzi. To jest denerwujące po prostu. Albo jak pani jest przy mnie blisko, to mnie pyta, czy rozumiesz mnie? Czy rozumiesz mnie, co ja mówię? No to jak chcesz po prostu, żeby mnie nie widział po prostu. To jest, każdy ma takie specyficzne zupełnie, natomiast w liceum jest dużo lepiej, dlatego że u mnie w klasie było nas 4, jeżeli chodzi o osoby niedosłyszące, reszta słyszące. Dzięki temu nauczyciele wiedzą, jak podejść do nas, wiedzą, jak z nami rozmawiać. I było dla mnie też śmieszne, dopiero właśnie wiedziałam, czy na studiach, że
w moim przypadku profesor zawsze powiedział, że ja mam problem z niedosłuchem, że czasem nie rozumiem, co mówi, to wtedy zawsze mi przynosi swoją notatkę, co on mówił na zajęciach i mam tyle notatek, super fajnie, poczytam sobie, a pewnego dnia sami słyszący mają problemy i przychodzą do mnie, daj mi te notatki, bo ja nic nie rozumiem, co mówią profesorowie, także to jest dla mnie śmieszne. A finansą ostatnie, że ja ciągle mówię, mamo, nie daję rady, jak ta pani nauczycielka jest tak bakalnie, że nic nie rozumiem, ja nie wiem, jak radzą inne słyszące dzieci. To mnie to straszne, a mama szydźmiła, o co chodzi, nie. Poszła na spotkanie z tą nauczycielką, wróciła do mamy, miała biegłe oczy. Bartek, ja też nic nie rozumiem, co ta pani mówi. Także to jest naprawdę przeróżnie śmieszne sytuacje. Dobra, dziękuję bardzo. Właśnie chciałem dołożyć pytanie trochę dla głuchych, nie? Jak wygląda wasze... No mówisz i migasz. Przepraszam. Jak wygląda wasze doświadczenie z nauczycielami w języku migowym? Ja mogę? Mam porównanie. Śródborów i Łódzka. Wszyscy nauczyciele w Śródborowie nie migają. Jedna osoba troszeczkę w systemie. Akurat na lekcjach wszyscy mówili. Ja nie za wiele rozumiałam z tego. A na łódzkiej nauczyciele wszyscy migają. Już czułam się bardzo komfortowo, bardzo dobrze odbierałam wszystkie komunikaty, wiedziałam, o co chodzi. Sytuacje, które były wcześniej, których nie znałam z gimnazjum, musiałam powtórzyć jakby w liceum. To była nauka bez języka migowego w jednym okresie, gdzie czułam jakby upadek i taki wzrost w momencie, kiedy uczyłam się w języku migowym. Uważam, że bardzo ważna jest dwujęzyczna edukacja. No, trzeba dobrze rozumieć wszystko w języku migowym, ale też trzeba znać język polski. Żeby móc samemu załatwiać różne sprawy, muszę umieć przeczytać, muszę przeczytać umowę, muszę umieć to zrobić. Dzięki łódzkiej uczyłam się tego wszystkiego i rzeczywiście bardzo rozwinął się mój język polski. Dzięki moim wspaniałym nauczycielom i dzięki dyscyplinie, która tam jest, dyscyplinie nauczania. No właśnie. Ona była w szkole na łódzkiej, dużo migali. Ja też byłam przez 3 lata w szkole nauckiej, ale wtedy nie bardzo migali. Część nauczycieli tylko migała. Tam kończyłam szkołę zawodową. Ja najbardziej lubię przedmiot matematykę. W szkole podstawowej w Radomiu, w olimpiadach matematycznych brałem udział i tak dalej. Jak się przyniosłem tutaj do Warszawy, przyszły osoby ze Śródborowa i były bardzo słabe z matematyki. Na przykład znaczy w Radomiu też było różnie, tak? Ale tam nauczyciel języka matematyki nie znał języka migowego i to było bardzo trudno, jak to wyjaśnić wszystkim. A alfabeci nic nie rozumieją. No, wiele osób było niezadowolonych z tego, bo on mówił. Ja zaczynałem pisać, przepisywać, rozwiązywać zadania poprawnie, to tak naprawdę nie koncentrował się na mnie i tak naprawdę wymagał ode mnie, żebym ja uczył inne osoby. No to był problem. I był naprawdę taki dyskomfort. No oczywiście lubiłem wyjaśniać innym kolegom, ale to tak naprawdę zajęcie jest nauczyciela. Znaczy, no nie wiem, nie spojrzał jakby w siebie, nie starał się uczyć języka migowego. Teraz widzę, że na łódzkiej jest dużo lepiej, jest ogromna poprawa. No, wcześniej było inaczej. Znaczy, rozumiem, są obie strony, tak, ale rzeczywiście było to przykre, że niektórzy nauczyciele nie migali. Teraz mnie nauczyciele migają, no jest dużo lepiej i jest taki komfort. Teraz na łódzkiej nauczyciele, jeżeli rekrutują nauczycieli, to też wymagają, żeby nauczyciele poszli na kurs języka migowego. Ja widzę, że dzięki temu można uczyć dzieci w języku migowym. Chciałam powiedzieć, jak byłam w Krakowie w Kielcach, w ośrodkach specjalnych, w Kielcach było często tak, że nauczyciele nie migali i po prostu
na przykład jedna koleżanka z innej klasy, która była głucha, często mi mówiła, że jakby, no migała oczywiście, że ona nie rozumiała, że jakby słabo sobie radziła, nie? No ale też tak samo słabe słyszące osoby jakoś sobie dawały radę, ale no były sytuacje, że nauczyciel w ogóle nie umiał migowego. Właściwie nawet w Krakowie zdarzał się nauczyciel, który umiał, ale jakoś nie migał. Czasami trzeba było mu przypominać, a potem znowu zapominał. Ja chciałam zapytać, czy kiedyś było tak, że za język migowy dzieci były karane? Tak. Tak było. No właśnie. Na lekcjach ja zawsze migałem. Ja lubię żartować w języku migowym. Zawsze wszyscy mówili, że ja przeszkadzam, wyrzucali mnie za drzwi. No trudno, stałem pod tymi po 5-10 minut, bo oczywiście na lekcjach za dużo migałem. Ja też chciałam nawiązać, moi rodzice są głusi. Opowiadali mi kiedyś w latach 60., 70. w szkole podstawowej w Radomiu, w Warszawie, na Placu Trzech Krzyży, a nie na Placu Krzyży. Opowiadali mi różne rzeczy, że język migowy, za język migowy dostawało się linijką po dłoni. No były takie sytuacje. W latach 70. mogły być takie sytuacje. Nie wolno było migać, tylko trzeba było mówić. Moja mama dostawała linijką, ale nie za bardzo, bo ona potrafiła jakby wypowiadać się, mówić. No, kiedyś też były kary. Też były kary za to. Ja tak obserwuję Wasze historie, opowiadacie wszystko i mam porównanie. Myślę, że to jest dobre porównanie, że osoby słabosłyszące, podobnie jak usi, podstawą do edukacji to mają język, tak? Że jak opowiadaliście, że była integracyjna, czy tam integracyjna klasa, to poziom był taki, że nauczyciele chcieli dla każdego, a wy nie korzystaliście, nie? Podobnie jak niesłyszalnie opowiadała Aga, że tak samo po przejściu na łódzką miała super efekty, nie? Dzięki językowi. Ale pytanie mam, bo ostatnio miałem taką, tak naprawdę to jest początek myślenia mojego o tym spotkaniu dzisiaj. Nie? Taka pierwsza myśl. Niedawno spotkałem osobę niesłyszącą zupełnie i no, ja jako szef miałem dać polecenie, nie? Żeby zrobiła coś. No ja jej dałem polecenie, żeby poszukała na stronie www informacji dla osób głuchych. I ona mi odpowiedziała, że to jest dyskryminacja. Ja mówię, dlaczego? Bo ona nie będzie czytać, bo jej podstawowy pierwszy język to jest migowy. Nie? Ja mówię, no tak, ale ja wiem, że poszukać informacji w języku migowym, to najczęściej trzeba znaleźć kontakt. To jest jedno słowo. I ona się wycofała, powiedziała, że to jest dyskryminacja językowa i że ona nie będzie pracować u nas. No i teraz pytanie, czy osoby głuche powinny czytać, pisać, czy nie? Czy to jest dyskryminacja? Moim zdaniem tak. Z mojej perspektywy ja umiem pisać. Wiadomo, umiem pisać. Nie jestem jakby biegła w tym pisaniu, ale piszę. W języku polskim i też piszę i czytam, i też migam, i też mówię trochę. To jest podstawa codziennego życia. Obie te perspektywy. Bez jednej nie mogę sobie wyobrazić życie. Dostaję umowę, nie umiem jej przeczytać. Podpisuję ją, nie zaznajamiając się z tekstem. Przepraszam bardzo. No to nie jest możliwe. Może wy też macie jakieś doświadczenia, że na przykład czytać, ale można się wytłumaczyć, że ja jestem niedosłyszący, nie będę czytać. To ja bym chciała dodać komentarz też związany z edukacją,
Ja przez bardzo długi czas po prostu nie rozumiałam tekstu czytanego. Jak poszłam do klasy 4, to wtedy tak szybko rozumiałam, co czytam i najlepiej mi było przyswajać treści jak rodzice mi streszczali tą całą historię, jak były jakieś lektury czy coś. I zmierzam do tego, że wtedy jakoś spontanicznie zaczęłam czytać samodzielnie teksty takie dla małych dzieci, dla niemowlaków na początku historii, takie proste, właśnie po to, żeby jeszcze lepiej posługiwać się językiem polskim. I w 4. klasie pani nauczycielka od polskiego tak się dziwiła, dlaczego ja czytam książki dla niemowlaków, a nie dla nastolatków już. Ale mama ufała, że wiem co robię i właśnie w krótkim czasie nadrobiłam te zaległości właśnie w wyrozumieniu czytania tekstów. I potem właśnie zmieniła się moja opinia dotycząca właśnie czego tak naprawdę najbardziej brakuje wśród osób głuchych. Właśnie to, żeby mogli w swoim czasie wybrać jakąś ulubioną książkę, jakąś najkrótszą historię, żeby móc nadrobić w ramach relaksu, nie jako nakaz, nie tak z góry narzucone przez szkołę. Bo niestety, ale język polski jest trudny, to język i też na co dzień nim posługujemy. Nie jesteśmy ciągle tylko w otoczeniu komunikacji ustnej, ale też pisemnej. I właśnie to jest taki mój komentarz. Dzięki. Panowie? Nie? To tablicy. Proszę. Ja myślę właśnie, że jeśli chodzi o czytanie język polski, to żeby każdy szedł w swoim tempie, bo nie wiem, czy to jest komfortowe, gdy ktoś powtarza nienaturalnym ruchem warg. Więc już brzmi to śmiesznie, ale myślę, że jednak indywidualizm jest tutaj istotny, żeby w swoim tempie wszystko zdobywać i dlatego też osoby słabo słyszące, przynajmniej ja rzadko proszę o powtórzenie, bo najczęściej to nienaturalne. Myślę, że na pewno warto, żeby osoby głuche uczyły się języka polskiego, ale właśnie jest tutaj takie indywidualne podejście do nich. Na przykład w przypadku, jak teraz na przykład uczę się języka angielskiego, który jeszcze tak słabo znam, mam taką nauczycielkę, która sama mnie uczy i tak w indywidualny sposób do mnie podchodzi, czyli że tak powoli, że nie przyspiesza czegoś i zawsze jak zauważy, że coś nie rozumiem, to mi tłumaczy i też w taki podobny sposób podchodzić do osób głuchych. To nawet było wspomniane właśnie na tej konferencji w zeszłym tygodniu, że język polski, czy tam w sensie języki oralne w przypadku osób głuchych powinny być uczone jako język obcy. I ja na przykład z tym się też zgadzam, z tego względu po prostu, że na przykład jak osoba głucha, dziecko głuche urodzi się, to naturalnie dla niego jest przyswoić jakby język migowy poprzez wzrok. To jest naturalne dla niego. I na przykład jak takie dziecko już tak podrasta i trzeba uczyć właśnie tego dziecka tego języka jakby pisemnego, oralnego, to już jest takie to wymuszane w sposób, żeby czegoś nauczyć. Czyli to już jest uczenie, a nie przyswajanie. I to było też wspomniane na konferencji. Ale właśnie też odpowiadając na pytanie, ja uważam, że osoba głucha powinna jak najbardziej przyswoić właśnie język polski, czy tam inny język oralny, foniczny, z tego względu, że po prostu tak funkcjonuje świat mimo wszystko. My jesteśmy mniejszością słabosłyszących, głusi, chociaż to się zwiększa, bo Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w
50 roku to będzie nas bilion ileś tam osób z uszkodzeniem słuchu, 50 chyba milionów. I tak, bardzo ważne jest to, żeby właśnie uświadamiać sobie, że to może paralelnie działać, czyli nauka języka migowego plus języka, powiedzmy, fonicznego, na takiej zasadzie, że to powinno jakby być dostosowana ta nauka języka polskiego, na przykład pisemnego, i też nie przymuszać osoby głuchej do mówienia, bo to nawet nie chodzi o to, żeby mówić w języku fonicznym, ale żeby po prostu umieć, tak jak inne języki obce, język angielski, chiński, szwedzki i tak dalej, żeby umieć komunikować się z tym, ze światem zewnętrznym. No bo na przykład osoby głuche mówią, że mają swoją kulturę, swój świat, swój język i ja to na przykład akceptuję, ale też, żeby się nie zamykać na to, że jest świat poza tą kulturą głuchych, że jest świat foniczny, że ludzie się komunikują i jak najbardziej osoby słabosłyszące czy słyszące mogą się nauczyć języka migowego, ale też nie możemy przymusić ich do tej nauki. Z tego względu, że po prostu to jest jakby wolność wyboru. Chcieć bądź musieć nauczyć się tych języków. Tak jest. A ja mam takie pytanie, czy wtedy jak jest ten kontakt, to wtedy jak jest napisany kontakt, tak, jak Pan przytoczył historię, no to w jaki sposób wtedy osoba głucha wolałaby zamiast konta, to po prostu wyda migany filmik, tak? No chyba tak, że każdy dział miał być zamigany. Bo ja już zaczęłam rozmyślać, w jaki sposób to inaczej miałoby być. Ja bym chciała powiedzieć, jak ja byłam w szkole dla niesłyszących, to było takie środowisko głuchych, słabosłyszących i to była dla mnie taka też bańka jakby, w której się dobrze żyło, przyjemnie. No jakby takie zamknięte środowisko. Tylko że jakby żyłam tylko w tej bańce, że jakby bardzo mało z niej wychodziłam. Ja jakby się tak do niej przyzwyczaiłam, że jak już wychodziłam poza tą bańkę, to czułam się inna. Trudno mi było się gdzieś tam poza tą bańką jakby... No właśnie. Myślę, że ważna jest taka jakby integracja osób, które żyją w tym otoczeniu, w kulturze głuchych, z osobami też słyszącymi. Ja na przykład słyszałam, że jest w Krakowie też taka fundacja, która organizuje takie warsztaty bardzo fajne, teatralne dla osób głuchych, słabosłyszących i niesłyszących, głuchych, słabosłyszących i słyszących. I tam właśnie jednocześnie wszystkie jakby takie różne osoby się łączą i taka fajna relacja się między nimi tworzy. Brałam udział w tych warsztatach i naprawdę było czuć taką magię w tym. Ja dostaję na przykład treść e-mailem, nie rozumiem tego, wysyłam to tłumaczowi, z tłumaczem łączę się online i wtedy dopiero wiem, jaka jest tego treść. No wiadomo, że jeżeli to są jakieś ważne, odpowiedzialne dokumenty, no to jest potrzebny tłumacz, żebyśmy to zrozumieli dokładnie. Ja przepraszam, ale jaki tłumacz? W sensie na język migowy, tak? Najpierw wysyłam tłumaczowi do przeczytania, a potem łączę się z nim na kamerce i on mi wyjaśnia to w języku migowym. I wtedy dopiero mogę to podpisać. A jeżeli nie rozumiem i na przykład muszę iść do urzędu, no to muszę iść z tłumaczem. Znaczy nie chodzi o lekarza, chodzi o dokumenty i urzędy. Ja mam pytanie do Ciebie. Jak się z tym czujesz w ogóle? Że musisz, jako że nie... Muszę, bo kto mi pomoże? Moi rodzice są głusi, brat, siostra głusi. No najlepiej, żeby przetłumaczył mi to tłumacz. To jest dla mnie podstawa. Jak długo czekasz na tłumacza? Mogę od razu zadzwonić.
na komórce. No, jeżeli na przykład do biura mam iść z tłumaczem, no to muszę poczekać dzień, dwa, no tak, żeby miał wolny termin i wtedy idę do urzędu z nim. A tak to zdalnie mogę od razu porozmawiać, wyjaśni mi, o co chodzi. Mam na przykład, jeżeli oglądasz film i nie ma tłumacza języka migowego, są napisy. Jak ty to rozumiesz? Napisy? Ja trochę rozumiem napisy. Ale wiesz, no co innego jest tekst taki urzędowy, jak napisałem, a napisy to jest prościej. Przy tekście takim urzędowym to wolę zadzwonić do tłumacza, bo jak na przykład błędnie coś podpiszę, no nie chcę za to odpowiadać. Tak. Ja chciałam nawiązać do tematu dyskryminacji. To tak naprawdę zależy od osoby, co ona o tym myśli. Też na przykład zależy, co jest napisane w tekście. Ja mam to przetłumaczyć. Ja na przykład, znaczy, to jest trudna sytuacja, ja nie mogę tego ocenić. Głusi niekoniecznie muszą dobrze rozumieć język polski pisany, ale podstawowe słowa, proste zdania powinni to rozpoznawać, powinni wiedzieć, o co chodzi. No właśnie, na przykład umowa o pracę albo BHP, regulamin BHP trzeba w pracy podpisać. No głuchym jest ciężko to przeczytać, no to jest też odpowiedzialność. Głusi często idą na skróty. Podpisałeś, kolega? Podpisałeś? Dobra, to ja też podpiszę. A nie, no nie powinno się tak robić. Tak, bardzo często, bardzo często. Ja wiem, ja jestem ze środowiska głuchych, ja doskonale wiem, jak to... Podpisałeś? Aha, dobra, no to ja też podpiszę. To ja tak samo podpisuję. Bardzo często tak się dzieje. Wiecie o tym, że tak się dzieje? Ja. No, mi się wydaje, że tak, umowa o pracę, BHP, nawet wyrok sądowy, to są teksty, które są dla zwykłego człowieka trudne do zrozumienia. Ale mam jedno pytanie, czy na przykład oglądacie polskie filmy z polskimi napisami? Albo w ogóle filmy z polskimi napisami, czy sobie radzicie? Tutaj no, na przykład właśnie pytanie jest o filmy, nie o pracę. No lepiej, jeżeli jest migowy, bo wtedy jest tak w 100% zrozumiane, a tutaj z napisami nie ma takiego 100% zrozumienia. No wolę migowy. Albo i napisy, i migowe, i właśnie wtedy mogę to podpisać. Ale chociażby na przykład media społecznościowe. I ja bardzo często na przykład trafiam na komentarze, czy też posty pisane przez osoby głuche, no bo jednak troszeczkę się wyróżniają. I chcę, abstrahując właśnie od tego tematu, bo ja to rozumiem, że na przykład umowy jakieś prawne, czy przepisy BHP są bardzo trudne, bo nawet dla słyszących osób są bardzo skomplikowane. Ale na przykład takie z codziennego życia teksty, czyli na przykład właśnie media społecznościowe, bardzo popularne. I na przykład czy to też nie trzeba patrzeć się w odwrotny sposób, że na przykład jak wy piszecie coś, komentujecie coś, to czy nie chcielibyście też być rozumiani przez osoby słyszące? Bo ja na przykład, przez to, że jak nie miałam kontaktu z osobami głuchymi, to też nie znałam tej gramatyki osób głuchych piszących. I bardzo często miałam taki problem, że ja musiałam się skupić, żeby zrozumieć, co osoba głucha miała na myśli. I to też właśnie to jest taka refleksja jakby dla osób głuchych. Czy wy też nie chcielibyście, żeby to działało w dwie strony? Nie tylko, żebyście wy byli rozumiani żebyście wy rozumieli treści, które są w świecie, czyli telewizja, dokumenty cywilnoprawne i tak dalej, ale też żebyście wy byli rozumiani przez osoby słyszące. No nie ukrywajmy, ale świat jest słyszący. Media społecznościowe też są pisane w gramatyce, stylistyce języka fonetycznego.
To może ja odpowiem. O co chodzi tutaj? My w środowisku głuchych, dla nas język polski jest językiem obcym. Jeżeli my piszemy, to tak samo piszemy w gramatyce właśnie migowej. Dlatego jeżeli nie rozumiemy o co chodzi, no to tak, ale dla nas to jest naturalnie to piszemy. No, język polska i gramatyka języka polskiego jest dla nas obca i możemy gdzieś tam popełniać w tym błędy, nie być pewni. Nie mamy świadomości, że jest popełniony błąd. Jeszcze odniosę się. Ale na przykład jak ja, jako Polka, uczę się języka angielskiego, czy tam niemieckiego, szwedzkiego, jakiegokolwiek, to jednak mimo wszystko mnie zależy na tym, żebym była zrozumiana przez te nacje. Bo ja wiem, że jeśli przekażę komunikat w właściwy sposób, w poprawny gramatycznie i stylistycznie sposób, to dzięki temu informacja będzie odczytana w ten sposób, jaką ja intencją chcę przekazać. No właśnie, często ja wyjeżdżam za granicę, no bo gdzieś tam jestem tym sportowcem, ale na przykład właśnie słyszący tutaj podchodzi, no i widzi, że są z różnych państw, nie mam problemu z komunikacją właśnie z głuchymi z innych państw. No i słyszący gdzieś tam do mnie podchodzą, jak to jest możliwe. Ja mówię, no to lepiej bądź głuchy. No słyszący muszą się nauczyć języka francuskiego, języka angielskiego i wielu różnych języków, a my gdzieś tam tutaj mamy mamy dobre warunki komunikacyjne. Nie mamy tutaj problemu, a no, słyszący muszą wiele języków gdzieś tam umieć, a my w tym migowym, no tak samo. Międzynarodowy. A no dawniej nie było głusi, dawno nie było, nie, zawsze był ten międzynarodowy. Dobra, to chciałem dołożyć pytanie, bo akurat jest związek z tym, co ja tutaj sobie przygotowałem. Chciałem zapytać z historii, z waszego doświadczenia, nie do słyszących, ale też głuchych, z historii na przykład życia 50, 60, 70 lat, głusi więcej teraz mają wiedzy, czy wcześniej mieli wiedzy więcej? Ale słuchajcie, Co rozumiesz przez wiedzę? Bo ja trochę tak... świadomości, umiejętności życiowych, więcej potrafili, więcej przyjmowali, czy mniej. Ale proszę, żebyśmy nie robili tak, że wspólnie, dobrze? Jakie macie doświadczenia? Macie kolegów, znajomych, niesłyszących itd. Czy oni na przykład patrzycie i mówicie, on ma świadomość, ale w połowie na przykład. Albo jest jest lepszy ode mnie. Albo, nie wiem, dziadek, babcia, zdolny. Teraz jak czujecie? Proszę. Mój znajomy opowiadał mi, że dawniej głusi dobrze czytali. Dlaczego? Ponieważ dawniej nauczyciele bardzo mało używali języka migowego, tylko mówili. No i głusi byli tutaj zmuszani, gdzieś tam tak przymuszani do tego, nie mieli wyjścia. Po prostu musieli nauczyć się czytać właśnie z ruchu warg, pisać tą gramatykę. No prawda, czasami popełniali błędy, ale poziom wcześniej był większy. Teraz widać, że troszeczkę się obniżył. No, mniej czytamy, mniej staramy się. Wcześniej byliśmy gdzieś tam bardziej tak musieliśmy, a teraz wszystko jest na gotowe, nie chce nam się i... Czy mogę? Jeszcze bym chciała też dodać, że po części się zgadzam, a po części nie zgadzam. Widzę, że każdy, tutaj właśnie jest taki popularny, że każdy ma wybór. Dlaczego? No, widzę, że moi rodzice są głusi i widzę, że troszeczkę jest między nami różnica. Dlaczego? Bo moi rodzice głusi, no, na przykład moja babcia, mój dziadek, oni ich uczyli, pamiętaj, musisz tego pilnować, a rodzice
do mnie nie muszą, ponieważ szkoła mnie tego nauczyła, bo to gdzieś tam moja taka droga. Dlatego widzę, że no, mamy troszeczkę inne porównanie gdzieś tam tej sytuacji. Tak samo wiem, że my tutaj uczymy się języka polskiego, tak, bo podstawa to jest, ale młodzi też czasami nie chcą. Ja wiem, ja jestem tego świadoma, dlatego tutaj się zgadzam. A jeżeli chodzi o temat ogólnie życia moich, no na przykład praca, co dalej robić, to my możemy powiedzieć, że nie chcę się chwalić, ale mogę przyznać, że sobie radzimy w tym temacie. No właśnie, rodzice, dziadkowie, gusi wcześniej byli gdzieś tam bardziej, no musieli się, tak jak było wcześniej mówione, pochodzą z Lwowa. I mieli gdzieś tam bogatą historię i gdzieś tam te ich opowiadania są bardzo ciekawe, że teraz, no właśnie dobrze, tutaj było po części się zgadzam, po części nie i ja tak samo, to zależy. Gusi mają gdzieś tam ciekawe historie, wcześniej jak było, no teraz jest większy poziom, no ciężko to porównać. Młodzi też mają gdzieś tam, są aktywni, też są inteligentni, mają dużą świadomość. Czujemy porównanie takie. No, ciężko, myślę, że jest podobnie. Dawniej no, gdzieś tam nie było na przykład pedagogów głuchych, słyszących, nie. Teraz czuję, że gdzieś tam to jest takie porówni, że są pedagodzy głusi dla dzieci, a że gdzieś tam jak była słysząca, no to ciężko było z tą komunikacją. Dobrze. Wiecie co, mam prawie 2 godziny. Super. 2 godziny? Chcesz przerwę? A mam jeszcze 3-4 pytania. Nie, po przerwie. No to akurat będzie... No to po. Dobra? Możemy przerwę zrobić 15 minut? Dobrze. Pytanie pierwsze po przerwie. Druga połowa meczu. Pytanie pierwsze na drzewkę. Po kawie, żeby się obudzić. Po co? W ogóle po co jest wiedza, świadomość, interesowanie się różnymi sprawami? Czy lepiej jest mieć własny świat, nie starać się? Wy dużo opowiadaliście, że starałyście się tak, zdobywać wiedzę. Potrzebne to jest? Można żyć sobie lekkim życiem. Proszę. Po co jest wiedza, świadomość? Dzięki temu na przykład widzimy w przyszłości, że będzie jakaś taka negatywna sytuacja, to możemy jej uniknąć. Też na przykład jeżeli komunikujemy się z drugim człowiekiem, to wiemy, jak właśnie po takiej rozmowie, takiej miłej, sympatycznej czujemy się dobrze. Albo na przykład, no właśnie tutaj podobne są sytuacje dla mnie, łatwiej będzie w życiu. To właśnie jeśli chodzi o wiedzę, jeszcze jak wyglądało pytanie, wiedza? Czy warto, czy potrzeba? No na przykład ja kocham czytać książki. Czyli ja tego nie opuszczę, bo ja to lubię. W czasie wolnym, no mogę powiedzieć, że to jest taki mój zamknięty świat, że czytam te książki, to po prostu lubię. Każdy ma własny, na przykład, no nie wiem, tłumacz może powiedzieć, no nie mogę ocenić, ale może na przykład tłumacz lubi tłumaczenie. To też jest jego taki zamknięty świat. Po co to jest? Szczerze mówiąc, ta osoba bez zainteresowań, bez pasji może powiedzieć, że to jest takie nudne wtedy życie. Dobra, bardzo dziękuję, ale proszę odpowiadać czy dyskutować. Proszę, edukacja, dobra? Czy warto, ale w czasie hobby teraz, nie? Możesz mieć lat 50, 60 i łowić ryby, to prawda, ale w czasie edukacji, czy warto się starać, czy można być niepełnosprawnym i mieć
usprawiedliwienie. Bo ja jestem głuchy. Jestem głuchy, ja nie rozumiem. Ja jestem niezrozumiały, ja nie wszystko słyszę. I można? Po co się starać? Po co jest wiedza, świadomość, po co? Ale właśnie czytanie książek to jest skutek uboczny, jakby właśnie posiadania wiedzy na temat świata, też samorozwoju, takiego osobistego rozwoju. I to jest też jakby część tej edukacji, tylko to jest taka edukacja nieformalna już. I mi się wydaje, że może nawet powinniśmy też o tym rozmawiać, z tego względu, że cały czas się skupiamy na tej edukacji takiej formalnej, w sensie szkoła, uczelnia, ale jest jeszcze ten cały taki jakby obszar tej edukacji nieformalnej, takiej, w której poznajemy życie, świat i kultury, ludzi poznajemy i całą tą rzeczywistość. Ale właśnie tak, mi się wydaje, że to jest pytanie właśnie od wieków zadawane przez filozofów tak naprawdę. Po co my sami chcemy się edukować w szkole i po co? Mi się wydaje, że to jest kwestia tego rozwoju takiego osobistego. My jesteśmy jakby bardziej świadomi tego świata, jesteśmy bardziej otwarci też na ten świat, widząc tą całą różnorodność, takie zróżnicowanie tego wszystkiego. Ale w przypadku na przykład edukacji tej formalnej, wiedza, mi się wydaje przynajmniej, jest ważna z tego względu, że po prostu jesteśmy w stanie bardziej funkcjonować w społeczeństwie. Jeśli na przykład wiemy o pewnych kwestiach, na przykład nauczymy się podstaw, powiedzmy, ekonomii, będziemy w stanie wykorzystać ją w życiu realnym, na przykład zarządzając własnymi finansami. Jeśli na przykład uczymy się, tak samo z matematyka, jeśli uczymy się na przykład innych przedmiotów, to jest po prostu wynika z praktyki, że to nam nie jest potrzebne. Przede wszystkim jesteśmy w stanie odnaleźć się w świecie. O właśnie, okej. Dostosować. Proszę? Ja uważam, że bardzo ważne jest właśnie posiąść tą wiedzę, ale też trzeba mieć świadomość z tyłu głowy, że co z tego, że ja idę do szkoły, jeśli ja rozwijam kompetencje twarde, które są potrzebne do pracy, bo już abstrahując, kończymy edukację i żebyśmy się umieli odnaleźć na rynku pracy, to gdzie jest kompetencje miękkie? Na przykład w szkole nie uczą na przykład prezentowania, o rozmowę o pracę, nie uczą, nie wiem, zaradności w życiu, a przede wszystkim zarabiania pieniędzy. No i kto? I co z tego, że ja będę miała same piątki, gdzie ja nie będę umiała zarabiać pieniędzy? Tak. Chciałam powiedzieć. No ja na przykład jako dziecko chodziłam do szkoły, no bo byłam ciekawa świata, tak? I taką postawę miałam, że to jest miejsce, gdzie mogę realizować swoje potrzeby, posiadania wiedzy, a po co mi była ta wiedza? Właśnie po to, żebym w przyszłości mogła ją wykorzystać, a w jaki sposób jest przekazywana wiedza, to już jest inna historia. No prawda. Proszę. No właśnie tutaj to, co wszyscy mówili, to też bym chciał dołączyć, że na przykład czytanie książek to jest hobby. No i to podobnie możemy właśnie tutaj gdzieś tam mieć taką wyobraźnię, właśnie na żywo to sobie, znaczy przedstawić to właśnie w tym obrazie, nie jako taki film. Może być właśnie na przykład 5 godzin takiego filmu, a ta książka jest taką, no, więcej możemy czytać. A film gdzieś tam jest ucięty i tak dalej. Jest jeden warunek. Trzeba umieć czytać. Dobrze. Ja zapytałem dlaczego. Bo głusi, no ja akurat znam od dziecka głuchych, ale napatrzyłem się tego, że głusi bardzo często mają taki znak swój albo nieulubiony. Tak? Czyli można powiedzieć, jestem debilem. Debilem, jak to tam tłumaczyć, nie? Ja jestem debilem, ja nie znam, ja jestem debilem, nie? Ja bym wolał jako prezes fundacji, żeby głuchy powiedział, nie jestem debilem, tylko jestem na przykład lekarzem. No, ale czy to się uda wykonać kiedyś w przyszłości? Wyobraźcie sobie na przykład, że idziecie do lekarza, on wam da receptę i
tak dalej, ale nie umie czytać i pisać. Przyjmujecie lekarstwo, czy nie bardzo? No właśnie, tutaj przykład tego lekarza, też komunikacja jest ciężka bardzo. No na przykład właśnie urząd i no to jest mniejszy, ale właśnie tutaj ten mniejszy problem, ale właśnie lekarz, na przykład po USG, ja nie rozumiem, Tak jakby pisał po łacinie, nie rozumiem go w ogóle. Po prostu kiwamy do siebie nawzajem głową i w ogóle nie ma komunikacji. Czuję się zupełnie niepewny po wizycie u lekarza. No, z lekarzami komunikacja jest bardzo trudna. Tak, z lekarzami komunikacja jest trudna, to jest jedna rzecz. Mi chodzi o coś innego, że często, szczególnie wśród głuchych, usłyszących mało, bardzo mało, może ukrywają, może mają tajemnicę, nie wiem. U słabosłyszących nie słyszałem też, mało słyszę, ale u głuchych często jest tak, że dyskutujemy albo piszemy, a ja jestem debilny, ja nie rozumiem. Dlaczego? Często się zdarza, że na przykład to, co Mora wcześniej powiedziałeś, nie? Że głuchy, pisałeś? Dobra, jak piszę. Nie staramy się, nie? Tak, nie ma tego starania. Przez społeczność słyszącą tutaj, nie mówię o wszystkich oczywiście, jest wiele osób, które uważają osoby głuche za głuchoniemne, że takie prymalne, takie, które poza marginesem żyją. Zwróćmy uwagę na to, do jakich prac, do jakich edukacji głusi mają dostęp, więc to już sama odpowiedź jest na to pytanie. Właśnie. Proszę. Przyszła do mnie taka refleksja w czasie dyskusji, odpowiadając na to Twoje pytanie. Mi się wydaje, że osoby głuche, które mają rodziny głuchych, społeczność mają i oni się trzymają i jest taka jakby psychologia tłumu, gdzie jak ktoś podpisze, to ja podpisuję. Natomiast tutaj widzę doświadczenie koleżanek, kolegów jest takie, że my musieliśmy sami sobie radzić i my nie mieliśmy tej tożsamości, tej zbudowanej społeczności, więc siłą rzeczy musieliśmy gdzieś dopasować jakąś ramę. Więc no, to może taka... I to jest pytanie, czy tak jest naprawdę, czy nie? No właśnie, bo wiecie, o co mi chodzi? Wiecie, o co mi chodzi, tak? Że często, wyjątkowo grupa głuchych szuka takiego wymóweczki. Tak, nie chcę mi się tak dalej. Nie chcę się po prostu, nie chcę. Łatwo jest powiedzieć, nie znam się. No. Ale to jest edukacja, czy potrzeba, wracając do pierwszego pytania, czy potrzeba wiedzieć, czy potrzeba się uczyć, czy można powiedzieć, ja jestem debilem, weź przetłumacz mi tam coś. Ja uważam na przykład, że osoby głuche to zależy. Na przykład są osoby, które lubią czytać, więc wiadomo, że potrafią pisać, mają edukację, mają gramatykę języka polskiego, znają. A osoby głuche często po prostu nie chcą się uczyć tego pisać. Najłatwiej im jest po prostu zatrudnić tłumacza. Na przykład do zwykłych spraw tak naprawdę nie jest potrzebny tłumacz. Możemy na kartce się dogadać, ale gramatyka, końcówki w wyrazach, no to jest problem w środowisku głuchym, ale są tacy, którzy też potrafią, znają język polski. Ale w większości przypadków im się po prostu nie chce. Znaczy, no nie mogę ich wytykać palcem, tak? Ja chciałam nawiązać do tego tematu, co Pan tutaj mówił, jeżeli chodzi o nauczycieli głuchych, że tak naprawdę są mądrzy, ale są leniwi, osoby głuche. Ja czuję, że na przykład jak jest tłumacz, to czuję się wtedy bezpiecznie, jest mi wygodnie. Zgadzam się z tym, ale niektóre osoby głuche chcą być niezależne, po prostu chcą czuć niezależność, wolą same na przykład załatwić, nie chcą, żeby tłumacz im w danej sprawie pomagał. Część osób głuchych woli, żeby po prostu był tłumacz w każdej sytuacji. No, normalne, żeby się tam ja bardzo bym chciał, żeby głusi mieli wsparcie. Mieli wszystkie informacje, mieli wszystkie możliwości, ale nie, żeby za głuchych robić, nie? Często mi się wydaje, że głuche osoby, nie wiem, czy nie słyszące też, mogą wykorzystywać, nie? Sytuację. Wy troszkę mówiliście o tym, że na przykład tak, Bartek, że szkoła, wszyscy byli słyszący, a to wszyscy ci dawali tam fory i on się nauczył, nie? Ale wszyscy patrzyli, niepełnosprawny, jajko.
Można się nauczyć od dziecka, od przedszkola, od szkoły, że jeżeli sytuacja jest różna, prawda? W przedszkolu jedno dziecko jest głuche, w masowej szkole albo będzie w każdej sytuacji, nie? W szkole podstawowej i tak dalej. No i pytanie. No. Dawno. Teraz jest jakby dużo tych szkół integracyjnych, ale kiedyś, w latach 70., 80. tego nie było. Była szkoła po prostu dla głuchych, po prostu szło się do szkoły dla głuchych. Nie było tak, że były szkoły integracyjne. Ja myślę, że bym sobie nie poradził w szkole dla integracyjnej. Tłumacz by musiał być i tak dalej. Jest szkoła dla głuchych, więc no, dla mnie lepszą alternatywą była szkoła dla głuchych. Mi się wydaje, jak patrzę na historię waszą, podziwiam, że tyle pracy włożyliście, żeby się nauczyć, żeby umieć czytać, żeby radzić sobie z różnymi sytuacjami, nie? Żeby mieć dzieci, wychować, żeby być, nie wiem, prezesem klubu sportowego, żeby być prawnikiem i tak dalej, nie? Tak, pamiętam też, jak byłem dzieckiem, cały czas byłem w towarzystwie osób głuchych. No i często osoby słyszące mówiły na mnie niemowa, tak mi dokuczały. Ja nie wiedziałam, co to znaczy w ogóle to słowo niemowa. Niemowa i dowalę ci. Ale no, też byli tacy, którzy mnie wspierali, bo ja byłam bardzo dobrym piłkarzem. Nie rozumiałam, co oni mówią. Pytałam ojca, dlaczego oni mi mówią niemowa? Nie umiesz czytać, nie umiesz mówić, dlatego jesteś niemowa. Oj, no to wtedy się bardzo zdenerwowałam. Co chcesz, pisać umiemy, będziemy na kartce rozmawiać. No, słyszący się patrzyli na mnie. Myślicie, że ja jestem matołem? Co to jest? Ja jestem równy z osobami głuchymi, słyszącymi. Już więcej na mnie nie mówili niemowa, ale naprawdę bardzo często się spotykałem ze słowem niemowa, ale teraz dzięki edukacji, no i w środowisku głuchych, teraz głusi studiują, uczą się. No i teraz możemy jakby dorównywać osobom słyszącym. No takie było moje odczucie. Pytanie, kto zna migowy z was? Ale to zależy od podstawy, jest Może powiedzieć tam SJM, czy PJM, czy podstawowe? podstawy. Znacie, tak? Dobra. Znacie PJM czy SJM? System. 2. Polski język migowy. PJM, dobra? 2. Dobra. Mam pytanie, czy naprawdę SJM to jest zło? Ja myślę, że nie. No, proszę bardzo. Wszyscy się zgadzają? Znaczy ja nie bardzo. Nie zgadzam się. Znaczy nie bardzo. A tym się różni. To ja wiem, o co chodzi, tylko to jest... Dobrze. Proszę. Dlaczego SJM czasami nie lubię patrzeć na SJM, głusi nie lubią przydomków w, na, pod, przed. No nie ma w tym wyobraźni jakby. Dlatego głusi najbardziej lubią czysty ten język migowy, swój język. To jest główny powód, że takiej przestrzeni nie ma. Jest łatwiej komunikować się w PJM-ie. Ale są głusi zdolni, którzy potrafią czytać i tak naprawdę używają obu języków, a czasem wybierają jeden. Okej. Ania? Nie, chciałam tylko zapytać, czyli SJM to jest bardziej ten nasz foniczny język? System językowo-migowy, gramatyka, struktura gramatyki języka Ktoś polskiego. chce wyjaśnić, Ania, co to jest SJM, PJM? Różnica w skrócie. Ja wyjaśniam. System to jest... Ojej, jeszcze raz, przepraszam. System językowo-migowo, podstawową gramatyką jest język polski. Nie ma mimiki, nie ma przestrzeni wizualizacji, nie ma ruchu ciała, a w polskim języku migowym jest to bardziej język wizualno-przestrzenny, ma ruch ciała, ma mimikę, ma gest rękoma, ma własną gramatykę, ma swoje klasyfikatory, ma swoje liczby inkorporacyjne, na przykład złoty, 2 złote, tydzień, 2 tygodnie,
ma własną gramatykę. Tak wygląda różnica, a w SJM-ie czegoś takiego nie ma. Tam jest tylko podstawą gramatyka języka polskiego. Ostatnie pytanie. To który jest bardziej międzynarodowy? Międzynarodowy. PJM jest pewnie bliższy do IS, do International Sign. W międzynarodowy migowy to nie jest język, to jest, nie ma własnej gramatyki, to jest tak naprawdę zapożyczenie z angielskiego i francuskiego języka migowego, zapożyczenie różnych znaków i jest to taka mieszanka językowa. Dobrze, jeszcze chciałbym dołożyć, uzupełnić, co Aga mówiła. Dla osób, które nie znają różnicy między SJM a PJM, że w 1974-1976 roku mniej więcej w Polsce wcześniej był tylko metoda oralna nauczania, nie? Że nauczyciel tylko mówił i mówił i mówił, każdy musiał się nauczyć, dlatego migali tutaj niektórzy, że na przykład dostawali linijką po rękach albo mieli związywane ręce, bo nie wolno było migać. Później w 1974-1976 roku mniej więcej powstał system językowo-migowy, który był równo wzięty z gramatyką języka polskiego. Nie? No i można powiedzieć, że niesłyszący mieli własny język migowy, ale powstał taki jakby nakładka, żeby się dogadać, żeby uczyć, żeby tłumaczyć w sądach i tak dalej. Czyli on był nakładką. Ale to nie jest normalny język głuchych osób. Nie? Często jest tak, że osoby głuche mówią, że SJM gorączki dostają od razu. Dlatego pytam, czy SJM to się równa zło, czy nie? No i ciąg dalszy. Ja nawiążę do tego. Zło to zależy dla kogo. Na przykład dla mnie okej. Dlatego, że znam język polski. Normalnie w komunikacji wolę PJM. Jest mi po prostu wygodniej komunikować się. Mogę opowiedzieć dokładnie o wszystkim, jak co wygląda, dokładnie, używając PJM-u. A w SJM-ie jest to trudne. Jak ja mam to zamigać? Dlatego mi jest bardziej wygodniej w PJM-ie. Ale była taka sytuacja w sądzie. Był tłumacz SJM. Ja nie chciałam tego tłumacza. Ja wolałam tłumacza PJM-owego. W takiej sytuacji to było dla mnie za trudne. O właśnie, w sądzie bardzo ciekawa sytuacja. W sądzie jest słyszący na przykład tłumacz przysięgły i jedna osoba głucha ze wsi. Naprawdę tłumacz nie mógł zrozumieć w ogóle tej osoby, jak ona migała. W ogóle nie mógł odebrać tego komunikatu. To nie był ani system, ani PJM, po prostu takimi gestami migała. Przełożyli tą rozprawę, mój tata przyjechał, on był prezesem kiedyś i tak dalej, więc tata przekładał. No wiadomo, trudno, trzeba było jakoś się dogadać, tam była sprawa majątkowa. Tata przekazywał do tłumacza i tłumacz dopiero tłumaczył. I tata rozumiał te jego gesty, te jego zachowania. I tak naprawdę ciężkie to było dla sądu. Dla sądu to było zaskakujące, ale są takie wyjątkowe sytuacje. Na przykład w szkole w pierwszej klasie był SJM? W ogóle nie było. Po prostu migaliśmy i już. I na przykład nie było coś takiego, że my coś źle migamy i tak dalej. Po prostu migaliśmy. Nie było jakby pieczątki na dłoni, że to jest SJM. Już w 1974 40 lat minęło. Nikt mi nie mówił o tym, że nie myślałem o tym, czy to jest SJM, czy to jest PJM, po prostu migałem i tyle. Jeszcze nadal są głusi, którzy migają w SJM-ie i nawet tego nie czuję. Mi też się czasami zdarza, że jakieś tam słowo wstawię, zamigam. Nie wiem, po prostu migam i tyle. Nie wiem, czy to jest czysty PJM.
Głusi czasami łapią między sobą nawet to, że ktoś zamigał w systemie coś. Ale w komunikacji oczywiście ja wymagam PJM-u. Ja w ogóle myślę, że ten SJM i PJM trzeba odróżnić, bo polski język migowy, wiem kiedy osoba głucha mnie pyta, kiedy ja się cieszę, że kogoś widzę, że teraz się nie cieszę. Mogę powiedzieć, cieszę się, widzę Ciebie. Wszystko to jest ważne, całe ciało, więc system języka językowo-migowy może być pomocny, ale jednak bym tak... Wyrzucała. No, poczynek jest słabo. Ale widzę, że walczysz z uczuciem. Proszę. Ja chciałam dodać do tego, co mówił Morawski. Czasami się zdarza, że zamigamy coś w systemie. I zauważyłam to wśród osób, które dobrze znają język polski. Czasami coś zamigają, zamieszają jakby system z polskim językiem migowego. To nie ma nic złego, oczywiście to jest normalne. O to chodzi, że co innego jest, jak na przykład zupełnie ktoś miga w systemie. Znaczy, co innego jest też, jeżeli chodzi o edukację języka polskiego. Wiadomo, że nie można przetłumaczyć ją idealnie na PJM. Okej, to jest dla mnie sytuacja okej. Ale w życiu codziennym nie. No właśnie, wcześniej pytałem, czy wy byście chcieli pójść do lekarza głuchego? Chciałbym pójść do lekarza. Ale on Tak, chciałbym pójść do lekarza nie umie głuchego. czytać, pisać, nie umie w ogóle nic. Chciałbyś pójść do lekarza? Dobra porada. Lekarz? Dyplom ma, ale czytać, pisać nie potrafi. Ja myślę, że nie. Wyobrażam sobie, tak? Nie, to jest niemożliwe. Historia. To niemożliwe jest. Za granicą są głusi lekarze. Znaczy ja wyobrażam sobie, że to lekarz byłby dla głuchych, tak? Dla takich pacjentów świetnym po prostu lekarzem, bo nie byłoby żadnej barier komunikacyjnej i mógłby jeszcze lepiej pomóc, no bo jeszcze lepszy byłby wywiad z pacjentem. Natomiast ja osobiście bym nie poszła, bo bym wiedziała, że jeszcze będzie tłumacz języka migowego, ze względu na to, że ja nie umiem języka migowego i to byłoby tak naprawdę spotkanie dla 3 osób, a nie dla 2. Że ja pacjent jako pacjent i lekarz. Też komunikacja by była, fajnie byłoby, jakby był wybór między głuchym lekarzem czy słyszącym lekarzem, bo idąc osoba głucha do lekarza komunikuje się z tłumaczem, a nie z głuchą osobą, więc to fajnie byłoby, jakby był lekarz-pacjent. Okej. Aga? Wyobraźcie sobie, jakbyśmy się zamienili. My mamy problem, bo nie ma lekarzy głuchych albo umiejących dobrze migać. My musimy wziąć tłumacza. Wyobraźcie sobie, zamienimy się. Dobra. Mi chodziło w tym pytaniu o to, czy wy sobie wyobrażacie, że będzie lekarz głuchy, wykształcony po studiach, po 7 latach, po praktykach. No musi się uczyć, musi zdobywać doświadczenie, musi się... Głuchy lekarz? Rodzice, jak na przykład jak są słyszący, to jeżeli rodzice są głusi, no to wtedy łatwiejsza relacja by była z głuchym lekarzem. Ja w ogóle nie słyszałam, czy jest w ogóle lekarz po wyższych studiach. Za granicą są. Czasami są. W Niemczech chyba są. Teraz jest taki czas ogromnej zmiany. Teraz podnosi się ta edukacja, bardziej się rozwija. Nauczyciele potrafią migać. No, są obszary do naprawy. Oczywiście w przyszłości możemy je naprawić i myślę, że może być tak, że osoba głucha będzie lekarzem. No właśnie. Na przykład osoba głucha marzy o tym, żeby w przyszłości
No już nauczyciele głusi są, tak? A teraz oczywiście dobrze by było, żeby byli lekarze, ale jakoś tak nie widać tej pasji. Bardziej widać w pedagogice tą pasję wśród osób głuchych. Potrzeba się uczyć, nie wiem, z 7 lat i można zostać lekarzem, ale mało. Za granicą rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje. Ja nie będę lekarzem, ja kocham Prawda. Po prostu mam problem od dziecka, prawda? Z orzeczeniem, z lekarzem, z ZUS-em, z grupą niepełnosprawnych itd., przydział edukacji w ogóle, ale to prawda, że my, a przynajmniej ja bym bardzo chciał, żeby głusi mogli być lekarzami, prawnikami itd. Ja sobie wyobrażam, że super, taka propozycja do dyskusji, może powiecie, jest głupi, ale że od dziecka dziecko można uczyć dwujęzycznie, czytać, migając czytać i na pewnym etapie, jeżeli on chce być, marzy być lekarzem, policjantem, prawnikiem, powinien wiedzieć, że musi się sam kształcić. Dzięki na przykład SJM, nie? Żeby czytał końcówki, żeby wiedział na przykład recepta, to, że do pewnego etapu musi czytać sam, nie? Tak, ja myślę, no właśnie. Ja też chciałam do tego nawiązać. Mam znajomych, mają dzieci. Dzieci są głuche. I oni rzeczywiście restrykcyjnie podchodzą do tej edukacji dwujęzycznej, bo chodzi o rozwój na przyszłość. Mogą pójść do urzędu bez tłumacza, głusi mogą pogadać w języku migowym, ta dwujęzyczność daje im ten rozwój, ale szkoła też się powinna do tego dostosować, też powinien być program dwujęzyczny. Program nauczania powinien być zmieniony. To jest możliwe do zrobienia wtedy. Bez programu edukacji to nie da rady. Nie da rady. Dzisiaj nie zmienimy systemu, ale ja chciałem się spotkać, zrobić forum, żebyśmy usiedli, pogadali. Nie żeby złożyć do Sejmu skargę, nie? Tylko żeby pogadać, żeby się wymienić troszeczkę, ale też żeby był film po nagraniu, montowaniu, żeby był film, który można pokazać w Ministerstwie Zdrowia, w Ministerstwie Edukacji, pokazać, jak wygląda życie, prawdziwe życie osób, które walczą o wiedzę, nie? Dużo jest składanych różnych rzeczy, to wszystko idzie pod stół. Ale teraz troszkę lepiej jest. No wiem, ale no dużo rzeczy jest składanych. Ciężko jest z tym rozwojem. Proszę. Jest mi po prostu przykro, że głuche osoby nie mogą, przynajmniej ja osobiście nie znam głuchego lekarza ani głuchego prawnika. Jak już to znam słabość piszących, tak, ale no szkoda, że osoby głuche nie mogą takich zawodów wykonywać, bo wiem, że już byliby ogromną wartością dla pacjentów też głuchych i też słabość słyszących, którzy potrzebują lepszej komunikacji, drugiego człowieka, który rozumie ich potrzeby. Ja się zgadzam właśnie z tym, żeby też tak było, to jakby potrzebna jest od początku edukacja. Bo jeżeli mamy dziecko głuche, które na przykład, nie wiem, rodzice nie znają języka migowego, dziecko głuche nie słyszy, tak? Zresztą nie nauczy się języka polskiego w taki sposób naturalny, jak normalne, jak słyszące dziecko. Więc jakby musimy mieć jakąś bazę, żeby móc się nauczyć innego języka. Czyli na przykład najpierw ma polski język migowy i dopiero później może się nauczyć języka polskiego, bo inaczej nie ma sensu w ogóle. Nie będzie rozumiało, jeżeli nie rozumie, nie zna języka migowego, to nie będzie rozumiał po polsku. No też. Dlatego ja też myślę, że po prostu, żeby to się mogło zmienić wszystko. Oczywiście głusi to są mądrzy ludzie. Naprawdę uważam, że mogą być świetnymi specjalistami, fachowcami. Tak naprawdę mogą robić wszystko. Oni tylko nie słyszą. Ale trzeba im to umożliwić. Żeby właśnie
od początku mieli zapewnioną edukację na wysokim poziomie. Trzeba też trochę dać im wiarę w to, że oni mogą, a nie od samego początku jest takie podejście, że jesteś głuchy, to nie poradzisz sobie w życiu, pójdziesz do technikum, potem na przykład, nie wiem, skończysz szkołę zawodową, jakiś tam zawód, będziesz mieć zawód i tyle. Jakby nie daje mi się na tej wiary w to, że mogą coś więcej, mogą pójść na uczelnię, mogą coś osiągnąć. Tak jak ta edukacja osób głuchych i niedosłyszących jest ważna, to moim zdaniem tak samo ważna jest ta edukacja społeczeństwa, żeby też ci słyszący ludzie wiedzieli, czego jakby się spodziewać, ponieważ nie damy rady się dogadać tak całkowicie i tak, żeby jedna strona zrozumiała drugą, a ta druga zrozumiała tą pierwszą, ponieważ to są nie patrzeć dwa różne języki, więc nie tylko ci głusi muszą wiedzieć, jak się komunikować, ale też dobrze by byłaby ta słysząca część społeczeństwa. Nie to, że chciała się zintegrować, ale żeby po prostu zauważyła, że jest taka potrzeba, bo tak naprawdę to nie aż tak wiele takich osób się spotyka na swojej drodze. Będąc takim, powiedzmy, przeciętnym człowiekiem, obracającym się w takim zwykłej grupie. Ogólnie bym chciała powiedzieć, jeśli chodzi o edukację w szkołach, takich ośrodkach dla niesłyszących, to moim zdaniem tam jest po prostu, na pewno nie tylko ja tak uważam, zaniżony poziom nauczania, i samo to, że po prostu są tam takie mieszane osoby słabosłyszące, niesłyszące i z innymi różnymi chorobami i każdy ma jakby poziom zdobywania wiedzy na innym poziomie, to często jakby ktoś ma same dobre oceny, ktoś ma małe oceny. Ja na przykład, jak chodziłam do szkoły dla niesłyszących, to wszystko było dla mnie zbyt łatwe. No i nawet na angielskim było coś takiego, że dawali nam po prostu takie zbyt łatwe zadania, że po prostu szukaliśmy słów, takie krzyżówki. Więc ja się po prostu w ten sposób nie uczyłam angielskiego. No i mam wrażenie, że nauczycielom po prostu nie zależało na tym. A propos edukacji, ja myślę, że są już gotowe narzędzia, z zachodu możemy czerpać, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest na przykład uczelnia dla głuchych, ponoć coś mignęło mi się taka wiadomość, że rektor jest już głuchy, prawda? I można byłoby czerpać wzorce z zachodu, tak? Już mają dostępne narzędzia, aby ułatwić właśnie ze strony edukację dla głuchych, ale też słabosłyszących, czyli asystent, jakieś napisy bieżące, czyli speech to text, tak zwany symulator. Nie potrafię powiedzieć po polsku, ale speech to text. No, w każdym razie to są napisy na bieżąco, na żywo, za pomocą wypowiedzianych słów i myślę, że stąd możemy taką wspólne forum, później na forum polskim, ale później forum międzynarodowej, tak żeby czerpać najlepsze wzorce, które są już na zachodzie praktykowane. Tak jest. Był taki jeden ciekawy film, oglądałem go. Wow. Kobieta miała brata głuchego. Nie mogła z nim się komunikować. Jak sobie z tym poradzić, jak mu pomóc. Była bardzo zmartwiona. Była jakiś temat o chorobie, nie mogła mu tego wytłumaczyć. Poszła na kurs języka migowego. Uczyła się kursu języka migowego, spotkała brata i zaczęła migać. Ta kobieta uczyła się na kursie i od razu z bratem miała taki dobry kontakt, a wcześniej w ogóle nie było kontaktu, w ogóle nie było rozmowy, a teraz, jak się nauczyła języka migowego, od razu była bardzo zadowolona z tego powodu i bardzo zadowoleni byli z tego kontaktu. Ja chciałam dodać, że Ty mówiłaś na temat dziecka. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że jeżeli chodzi o dziecko, od razu edukacja dwujęzyczna. Nie do końca się z tym zgadzam. Ja jestem dobrym przykładem. Migam w PJM-ie, migam w SJM-ie, czytam. Czyli jakby jestem dwujęzyczna. Jak byłam mała, miałam, nie wiem, 9 miesięcy, rok, można od razu takie dziecko małe uczyć i migać, i mówić.
Na przykład najpierw dziecko, są takie stereotypy, że ludzie mówią, że dziecko najpierw trzeba uczyć języka polskiego, a potem dopiero migowego, czy też odwrotnie. Natomiast ja uważam, że od razu można obu języków uczyć. Dobra, ostatnie pytanie. Ja myślałem na początku, że będzie łatwe, przyjemne na koniec, a potem tak myślę, że jest najgorszym pytaniem. Jak wy czujecie po skończeniu szkoły, edukacji? Czy macie zawód, który chcieliście mieć? Czy musieliście iść tą stroną? No właśnie. W szkole zawodowej ja skończyłem szkołę jako ślusarz. Chciałabym jakby być tokarzem, a potem tak naprawdę zmieniłem zupełnie kierunek i byłem stolarzem. Z powodu tego, że jesteś głuchy? Nie, bo dawno wybór w szkole zawodowej, no było bardzo mało kierunków. A dobra, wybrałem ślusarz. Na przykład. Więcej kobiety to praktycznie wszystkie krawcowe. A teraz już krawcowych prawie nie ma. No i teraz jest bariera, tak? No tak naprawdę nie było tego takiego zamiłowania, to była taka nasza strata. Moja perspektywa jest taka, że jak skończyłam liceum, moim zawodem był kucharz, tak? Jako kucharz skończyłam, więc nie za bardzo byłam z tego zadowolona i przeszłam do pracy w biurze w kadrach i płacach i teraz w tym roku będę też lektorem języka migowego. To jest moje, to bardzo mi się, a kadry i płace są ok, ale jako lektor języka migowego czuję się najlepiej. W szkole podstawowej byłem dosyć zdolnym uczniem, malowałem, rysowałem. Dyrektor szkoły, nauczyciele. Ty pracujesz w dziewiarstwie, ty Marek? Dyrektor szkoły, nauczyciel. Nie zgadzał się, żebym ja... Stwierdzili, że muszę iść do szkoły w Wejherowie. Rozłożyłem mapy, patrzyłem, gdzie to jest miasto. O Boże, do Gdańska. Nie, ja nie chcę tak daleko dojeżdżać. A tata mówił, no dobra, spokojnie. Egzamin zdałem, poszedłem do pierwszej klasy. Ja byłem w pierwszej, tam były osoby z trzeciej, prowadzili mnie, do której klasy mam pójść. I tak patrzę, że takie rysunki trudne, to wszystko. I mamo, ja chcę zrezygnować, przecież to się nie nadaje dla mnie. Spokojnie, z czasem się nauczysz, powoli. W trzeciej klasie to już będzie takie proste dla ciebie. Tak mi odpowiadała. Pomyślałem sobie, dobrze. W trzeciej klasie rzeczywiście, do dzisiaj kocham kreślarstwo, ten mój zawód. Teraz już pracuję w biurze przez 20 lat na komputerze. Słyszący dziwią się, że ja nie słyszę. A, w głowie trochę masz, a nie słyszysz. Ja w szkole zawodowej byłem 3 lata jako ślusarz, skończyłem tą szkołę, poszedłem, nie przyjęli mnie jako głuchego do ślusarza i potem zacząłem pracować jako tapicer, naprawy różnych tapczanów i tak dalej. Potem się znowu przeniosłam, w meblach biurowych na produkcji pracowałam, tam był znowu kryzys, upadła ta firma, potem pracowałem w sprzątaniu. Mamy dyplom, mamy studia, a pracujemy w sprzątaniu. Bardzo wiele firm nie przyjmuje po prostu osób głuchych. Ja uważam, że po skończeniu na przykład dietetyki dało to jakieś narzędzie do edukacji, ale im bardziej jestem starsza, tym widzę więcej, jak dużo jest zakłamanej edukacji, czyli trzeba też umieć myśleć, jak to powiedzieć, samodzielnie takiego myślenia krytycznego, żeby nie podważać wiedzy, że to jest tak, bo się faktycznie jak się chłonie jak gąbka, czyli na przykład jestem piątkowym uczniem, to nie podważam tej wiedzy. Więc zawsze mi ojciec powtarzał, Karolina, bądź
tym trójkowym uczniem, aniżeli tym piątkowym, bo ci czwórkowi są urzędami, a piątkowi uczniowie będą pracować dla trójkowych. Więc ja wolałam być tą trójkową, przeciętną osobą. Tak. Skomentuję jeszcze to, co kolega mówił. Chciałam nawiązać do firm. Przyjęcie osoby głuchej do pracy. Może ona jest głupia, może nie za bardzo rozumie. To jest taki stereotyp. Też widzę brak świadomości na temat osób głuchych. Naprawdę. Są osoby głuche, bardzo inteligentne, ale nie chcą być przyjmowane do pracy. Jest ten Trzymaj stereotyp. to po obiedzie, mamy temat praca. Tak, ale nawiązałam po prostu do tego, co kolega mówił. Chcesz jeszcze? Proszę bardzo. Ja ogólnie chciałam powiedzieć, po skończeniu technikum, a skończyłam technikum gastronomiczne, czuję, że nie będę w tym zawodzie pracowała, nie? Nawet mimo tego, że zdobyłam jakieś tam kwalifikacje do tego zawodu, to nie czuję się do niego w pełni przygotowana. I teraz na przykład, jak poszłam na studia, wiem, że dopiero teraz mam początki, bo jestem na pierwszym roku, ale jakby przez to, wydaje mi się, że przez to, że byłam wcześniej w takim specjalnym ośrodku i w porównaniu do tego, jak poszłam na studia, to czuję taki duży przeskok. I szczerze mówiąc, po kilku miesiącach nawet zamierzam zrezygnować ze studiów, bo czuję, że tam za dużo jest tego dla mnie i chyba po prostu sobie zrobię przerwę. Nieoptymistyczne zakończenie. Bardzo dziękuję za dyskusję.